to też są takie procesy, które moim zdaniem świat jest na tyle skomplikowany, że trudno byłoby nimi zarządzać w taki systemowy sposób. Myślę, że one są nieprzewidywalne, ale myślę, że w jakimś stopniu na pewno się nimi zarządza. No one mają takie znaczenie, że na pewno ktoś myśli o tym i jakby koncentruje się na tym. I myślę, że no, jakby ktoś, kto koncentruje się na takich procesach, może mieć faktycznie jakąś ogromną władzę. Zresztą o tym ty też wspomniałaś i to też jest jakiś banał trochę. Ja oglądałem ostatnio, pamiętam, jakiś odcinek na YouTubie o BlackRock, takiej konglomeracji różnych firm. No i wiadomo było już od jakiegoś czasu, że mamy do czynienia z takim korporacjonizmem, że masz jakieś tam wydarzenia polityczne na skalę światową i siedzi tam prezydent Stanów Zjednoczonych, potem siedzi tam prezydent Brazylii i ma tabliczkę Brazil, a obok siedzi Bill Gates i ma tabliczkę Microsoft i dalej siedzi kto inny. I że to już jest taka fuzja takich różnych wpływów, które są nieczysto polityczne, a tak naprawdę warto postawić pytanie, czy polityka nie tkwi w ogóle nie w tym miejscu, na którym my koncentrujemy naszą uwagę. I mówisz, że nie chcesz schodzić na tematy teorii spiskowych, ale właśnie to Bene Gesserit przecież ściśle nas naprowadza na takie tematy i taką optykę nam podsuwa i podsuwa nam takie pytanie, czy nie powinniśmy właśnie tak spojrzeć na politykę, że polityka to jest właśnie coś takiego, co się wiąże z jakimiś zakulisowymi, długotrwałymi działaniami. Tak, ja widziałam też zdjęcie podczas mistrzostw w Katarze, zdjęcie Ilona Muska rozmawiającego z tymi władcami Kataru, nie wiem, czy tam jak się ich tytułuje, czy to są jacyś książęta. I właśnie tak sobie pomyślałam, no na pewno nie rozmawiali tam o piłce, tylko o jakichś przedsięwzięciach, które właśnie no Elon Musk nie jest żadnym, nie został wybrany przez ludzi na żadnego jakiegoś, nie wiem, prezydenta, premiera, a no ma ogromną władzę i no wszystkie te firmy technologiczne. No tutaj gildia kosmiczna, prawda? Ja bym gildię kosmiczną porównała właśnie do takiego Google'a, czyli mają monopol na podróż międzyplanetarną, bez której no, nie istniałby handel, a to głównie właśnie na handlu bogacą się te rody. No to tak jakbyśmy dzisiaj nie mieli Google'a lub w ogóle nie mieli internetu, no to też to życie byłoby o wiele trudniejsze. Dobra, jesteśmy. Cześć wszystkim, ja nazywam się Kuba Walicki i prowadzę bloga Przemyślane Kadry, a od jakiegoś czasu właściwie bardziej ten kanał, bo wpisów nowych obecnie nie ma, aczkolwiek tam jest sporo jakichś materiałów, które są posegregowane na te kategorie, więc myślę, że tam można odszukać coś dla siebie. A jest dzisiaj ze mną Ela Sztuka, pasjonatka Duny i czytelniczka bloga. Witam. No i z Elą jakby nawiązaliśmy kontakt właśnie w związku z potrzebą czy pragnieniem skupienia się na Dunie. To jest coś takiego, o czym myślałem już od dłuższego czasu, a to jest, kurde, takie przedsięwzięcie. Właśnie przed chwilą rozmawialiśmy jeszcze przed nagrywaniem, że o tej Dunie to można byłoby gadać i gadać. Zaraz może powiem mniej więcej, jaki jest plan rozmowy, ale idea jest taka, żebyśmy jakoś skrótowo omówili fabułę, koncentrując się na tym filmie Denisa Villeneuve'a, na tej pierwszej części. A w ogóle nie wiem, czy słyszałaś o tym, że miała być ta druga część. Ja też myślałem, że się wstrzelimy całkiem nieźle, a przesunęli datę premiery filmu przez ten strajk scenarzystów, zdaje się. Aha, i na kiedy przesunęli? Chyba na marzec, z tego co Oj. pamiętam. Szkoda, bo ja już bardzo chciałam zobaczyć tę drugą część. No tak, no cóż, podobno wiele osób się czuje rozczarowanymi. Ja jakoś nie czekałem na ten film specjalnie. Zaraz w ogóle opowiem, jakie miałem wrażenia związane ze wszystkimi tymi filmami, które polecałaś mi też. Tak, bo No, to jest ale też ciekawe trudno. wysłuchać opinii osoby, która nie czyta książki, dlatego że ja uważam, że filmy, które są adaptacją, powinny otrzymywać dwie recenzje. Jedna recenzja to jest napisana przez osobę, która nie zna w ogóle materiału źródłowego, a druga taka, która właśnie przeczytała książkę i oceni, na ile dobrze reżyser wycisnął wszystko, co najlepsze z danej pozycji. No wiesz co, to może od razu powiem krótko, co ja myślę na ten temat. Znaczy właśnie jak obejrzałem ten film Villeneuve'a, to nie wiedziałem w zasadzie, czy on mi się podoba, czy nie. Myślałem sobie, że on jest okej, że to jest takie 6/10, ale on mnie nie porwał.
ale ja też w ogóle dopóki nie zacząłem oglądać jakichś tam materiałów takich edukacyjnych, poradnikowych o tej Dunie, to nie rozumiałem, jak wielu elementów tego filmu ja nie rozumiem właśnie. Jakie to ma znaczenie tam, że te różne postaci, te różne wydarzenia, one w Dunie jakby w ramach całego tego uniwersum są wpisane w jakiś szeroki kontekst, a jakby oglądając ten film nie rozumiałem tego. Myślałem, że to tacy bohaterowie, którzy się pojawiają, znikają. Nie przypisywałem do nich jakiegoś wielkiego znaczenia, a dopiero potem sobie zdałem sprawę z tego. W każdym razie teraz przygotowując się do tej rozmowy, sporo poczytałem i ja przeczytałem w związku z tym, że to ma być rozmowa tak jak zwykle, taka zorientowana na filozofię. To czytałem taką książkę Dune and Philosophy. To jest antologia tekstów Kevina Deckera. I ona jest bardzo spoko, naprawdę bardzo ją polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi tematami. Będę się do niej odwoływał w trakcie rozmowy. Więc przeczytałem tę książkę, pooglądałem jakieś tam klipy i obejrzałem tak, tą Dunę Villeneuve'a najpierw, obejrzałem Dunę Davida Lyncha i obejrzałem Dunę Chodorowskiego, film dokumentalny. I tak jak już pisaliśmy, jeżeli miałbym powiedzieć, co na mnie zrobiło największe wrażenie, to jest ta Duna Chodorowskiego, zdecydowanie. Myślę, że to jest mega ciekawy film i naprawdę jakby to nie jest sama Duna, tylko to jest, jeżeli ktoś nie wie, dokument, który opowiada o tym, jak Alejandro Chodorowski chciał stworzyć Dunę w swojej wersji, a no nie wiem, tam jest tyle ciekawych anegdotek i w ogóle plan stworzenia tego filmu. Oni mówią na samym początku, że to jest prawdopodobnie najlepszy film, który nigdy nie powstał. No i przecież taka historia jest mega ciekawa. W każdym razie im więcej się dowiedziałem tych innych rzeczy, tym mniejsze wrażenie zrobiła na mnie ta Duna Villeneuve'a, bo pomyślałem sobie, że to jest spoko film, taki, który stara się zaprezentować ten świat, ale że jakby w nim mi brakuje jakiejś magii, że jakby jak poznajesz tą Dunę, to widzisz, że ona ma niesamowity potencjał, że to jest naprawdę, że jakby powstał film, to ten film powinien mieć status kultowego, tak jak Władca Pierścieni, powiedzmy, bo to jakby potencjał w tym tkwi. A ten film Villeneuve'a moim zdaniem takiego warunku nie spełnia. No on jest okej, ale nie porywa. Jakie ty miałaś wrażenia? Może problemem jest rozdzielenie książki na dwie części, ponieważ tutaj to zakończenie jest takie właściwe, ono nie daje żadnego uczucia katarzis i wiele postaci, Lynch na przykład podszedł zupełnie inaczej do filmu. I Lynch już na początku zaprezentował tam w pierwszej scenie, on już przedstawił, na czym polega dokładnie konflikt, jaki jest dokładnie plan i jacy są główni gracze w tej całej układance. I może to było, lepiej wprowadza właśnie osoby, która w ogóle nie zna świata Duny. Ja miałam odczucia też takiego niedosytu. Oczywiście strona wizualna tutaj jest świetna. Co do doboru aktorów, myślę, że aktor grający Paula nie do końca sprostał tej roli, ale zobaczymy oczywiście, jak on sobie poradzi w drugiej części. Jest jedna scena w książce, na którą ja liczyłam, że ona się pojawi. Jest to scena takiej uroczystej kolacji na Arrakis, którą wydaje właśnie książę Leto, gdzie przybywają właśnie ci gracze, czyli to są przedstawiciele gildii, handlarzy wody i która pozwoliłaby widzowi zrozumieć bardziej ten świat i przez co ten film też by się tak trochę spowolnił, trochę by tak siadł i trochę widz by bardziej zrozumiał, jak wysokie są tu stawki. Co jest świetnego w tym filmie i ja to doceniłam dopiero oglądając go po raz trzeci, to rzeczywiście, że dużo tutaj się dzieje w warstwie takich spojrzeń, w warstwie gestów, takiej nerwowości bohaterów. To rzeczywiście wyszło dobrze, ale mam też właśnie taką też dałabym 6 na 10 temu filmowi. Wiesz co, ja chciałem dodać a propos tego, co mówisz, że ten Timothée Chalamet w roli tego Paula, jak dla mnie on jest okej, nie mam zastrzeżeń, ale jest ta postać Jessiki, którą gra chyba Rebecca Ferguson. No Tak. i to jest fantastyczna rola według mnie. To jest w ogóle zdecydowanie najlepsza rola w tym filmie. I właśnie jeżeli miałbym wskazać jakiś najjaśniejszy punkt, coś takiego, co naprawdę mnie powalało na kolana przez cały czas, to jest właśnie ta aktorka, bo ona
No, to jest jakaś niesamowita taka, wiesz, jakaś kombinacja tych emocji, bo ona ma taki wyraz twarzy, że na przykład jednocześnie jest silna i pewna siebie i jednocześnie jakaś przerażona sytuacją. Ma te wszystkie sprzeczne odczucia wymalowane na twarzy w różnych sytuacjach. Realne poczucie zagrożenia i jednocześnie to poczucie własnej siły i to, że ona jest też jako przedstawicielka tego Bene Gesserit, no jest niezwykle silną osobą, zdolną do obrony, do samoobrony przecież, a jednocześnie te prawdziwe lęki po niej widać, kiedy trafiają na tę pustynię, więc to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Tak, chociaż ja spotkałam się z taką opinią, że Jessica jako właśnie przedstawicielka członkini zakonu Bene Gesserit powinna okazywać mniej słabości, a tu rzeczywiście te emocje, ten strach, ona jest nawet tam bliska płaczu, że w rzeczywistości ona by tego nie okazywała, ale może to jest taki zabieg właśnie też, żeby reżysera, żeby widz bardziej poczuł, co tutaj się dzieje w tym filmie. Mhm. Ja bardzo ubolewam, że mało na ekranie jest jednej z moich ulubionych postaci, Pytera de Vriesa, czyli mentata barona Harkonnena, który jest świetną postacią. On jest głównym pomysłodawcą tego całego planu unicestwienia rodu Atrydów. W książce jest go zdecydowanie więcej, a tutaj i aktor też został świetnie dobrany. No tutaj niestety mamy go bardzo mało, niestety ginie bardzo szybko i też mało jest Harkonnenów, mało jest Barona, ale może to zostanie nadrobione w drugiej części. Okay. A skoro przy tym jesteśmy, właśnie jakby problem z Dune'ą polega na tym, że tutaj ten świat, on jest tak złożony, w takim sensie, że masz tyle różnych postaci. W ogóle jak ja usiadłem do tego, żeby to sobie wszystko ułożyć w głowie, to najpierw zacząłem sobie wypisywać te rody, potem bohaterów, potem jakieś wydarzenia, jakie one miały znaczenie, potem na przykład te różne sformułowania, które często są nawet trudne do wymówienia, w związku z tym, że one są z języka arabskiego zaczerpnięte. Mentaci to są tacy mejstrzy Diuni, czyli osoby doradzające wysokim rodom. W skrócie są to ludzkie komputery, czyli osoby o wysokich zdolnościach mentalnych, które potrafią bardzo szybko przetwarzać dane, wyciągać wnioski, tworzyć jakieś strategie. Była potrzeba, aby mentaci powstali po, nie wiem, czy ja mam teraz już wspomnieć o tym dżihadzie butleriańskim? Myślę, że możesz wspominać, bo właśnie tutaj trudno ten porządek jakiś ścisły ustalić, więc tak swobodnie myślę, że możemy gadać. Około 10 000 lat przed akcją Duny ludzie zbuntowali się przeciwko sztucznej inteligencji i ta sztuczna inteligencja została zupełnie zniszczona. I w związku z tym była potrzeba, aby jakoś wypełnić tę lukę i ludzie musieli sobie właśnie bez myślących maszyn poradzić. I powstała właśnie szkoła dla mentatów, którzy, tak jak wspomniałam, właśnie potrafią przetwarzać dane, mają też doskonałą pamięć i są taką elitą właśnie wszechświata Duny. I tutaj w filmie widzimy dwóch mentatów, Tufira Hawata oraz wspomnianego wcześniej Pytera de Vriesa. W książce autor wspomina, że mentaci, aby wzmocnić swoje moce obliczeniowe, pili sok z safo i nadmierne spożywanie tego napoju prowadziło do uzależnienia i usta robiły się czerwone. A reżyser jakby przekształcił ten kolor tych ust, ten element w taki znak mentata, czyli taki pasek na ustach. To mi się bardzo, bardzo podobało, bo wtedy widz może już jakby poznać, kto jest kim. Okej. To jest ta postać, jest taka scena w tej Dunie Villeneuve'a, jak ta rodzina Atrydów przylatuje na Arrakis i przy księciu Leto jest taki facet, który mu tam doradza przez cały czas, nie? I on mu jakieś pytanie zadaje, ile trwała podróż, czy coś takiego, ile trwała podróż tych przedstawicieli króla, władzy, i on mu wtedy tak, oczy mu się wywalają na drugą stronę i mu to oblicza Tak. natychmiast, tak? No. Tak, i właśnie szybko tam sobie rachuje.
Dobra, wiesz co, może jeszcze w kilku słowach o tej Dunie Lyncha powiemy, bo chciałem też powiedzieć, jakie miałem wrażenia i zapytać cię o twoje, bo moim zdaniem to nie jest tak zły film, jak mogłoby się wydawać. To znaczy, ja słyszałem takie głosy, że to jest jakaś masakra. A no nie wiem, masakra jest z tymi efektami specjalnymi. Ja w ogóle nie kumam, o co chodzi, że te efekty specjalne, tak jak na przykład walczą ze sobą, są takie sceny pojedynków i mają te pancerze energetyczne, Mhm. jak walczy Paul tam z jakimś swoim trenerem. To czemu to tak źle wygląda? No naprawdę, ja bym na kompie zrobił lepiej taką scenę, jak się uczę tego montażu teraz, odkąd te rozmowy zacząłem nagrywać. To jest trudne do pojęcia. No i też ciekawe jest to, nie wiem, czy ty pewnie słyszałaś o tym, jak się z Davidem Lynchem słucha wywiadów, to on mówi, że to nie jest jego film, w związku z tym, że on nie miał jakby ostatniego słowa i on nie odpowiadał za montaż i za finalną wersję tego filmu i że oni go skrócili i przerobili. I to jest ciekawe też w kontekście filozofii kina i estetyki kina, bo nie wiem, czy się z tym zetknęłaś, ale kiedy się mówi, co wyróżnia kino jako osobny gatunek sztuki, to zwykle wskazuje się na montaż, że montaż to jest najważniejsza sprawa, że to jest jakby coś takiego, to jest podpis reżysera i reżyser powinien za to odpowiadać. A tutaj to wygląda tak, jakby oni pocięli mu ten film niezgodnie z jego wolą i niezgodnie z jego koncepcją. I właśnie jak się to ogląda, to można odnieść wrażenie, że potencjał w tym filmie jest ogromny, taki inscenizacyjny. Przecież budowa tego świata przedstawionego, to wygląda super, te różne pomieszczenia i inne elementy, jakieś tam dialogi, wydarzenia też są ok. Tylko, że właśnie ta historia jest jakaś taka zbanalizowana czasami i te efekty specjalne to mnie odstraszało. Ale też ty wspominałaś, że podobno jest jakaś wersja reżyserska, gdzieś tam z Iwoną można znaleźć, a to w ogóle byłoby Tak, tak. to w ogóle byłoby doświadczenie, na Takie jakie Duna magiczne zasługuje. przeżycie. No, żeby znaleźć tą wersję Davida Lyncha rozszerzoną, gdzie nie ma lektora, tylko jest Iwona podłożona. To myślę, że Chodorowski w tym filmie dokumentalnym opowiadał, że on chciał stworzyć taką Dunę, żeby widz się czuł jak tam po LSD, czy po jakichś innych narkotykach bez LSD. To myślę, że to by był przepis na to właśnie z tą Iwoną. Ale podobno tej wersji reżyserskiej nie ma. Lynch mówił, że nie ma w zasadzie niczego poza tą wersją producenta. Ja kiedyś, ale to już kilka lat temu, ja znalazłam i wydaje mi się, że to była wersja reżyserska, ponieważ ona trwała prawie 3 godziny, a normalnie ten film Lyncha trwa chyba 2 godziny z kawałkiem. I tam rzeczywiście było kilka dodanych scen. Znaczy ogólnie mam wrażenie, że film Lyncha bardziej oddaje magię świata niż ten film najnowszy. To jest to, o czym ty mówiłeś, że nie czułeś tej magii. Tutaj jest tak u Lyncha jest tak gęsto, tak po prostu czuć to napięcie. Podoba mi się też, jak są przedstawieni Harkonnenowie i Sting jako Fade Rauta to jest tak nieoczywisty i świetny casting. Jego się genialnie ogląda. No na niekorzyść tego filmu działa, myślę, ten głos bohaterów puszczany w tle. To wyszło W sensie ich myśli, tak? tak, ich myśli. To wyszło trochę Tak. nienaturalnie, bo Duna, trzeba powiedzieć, jest bardzo trudną książką do ekranizacji ze względu na to, że tam jest bardzo dużo rozważań takich właśnie filozoficznych na temat religii, na temat natury władzy i ci bohaterowie snują takie nawet wewnętrzne dialogi z samym sobą i ciężko jest to przedstawić na ekranie. Ale ja lubię ten film Lyncha w dużej mierze ze względu na tą pierwszą scenę, o której wcześniej mówiłam. Czyli już na początku my mamy pokazanego władcę tego wszechświata i mamy nawigatorów gildii, przedstawicieli gildii, mamy Matkę Wielebną i jest wytłumaczone, o co tu chodzi, jacy są gracze. Mhm. No, z tym głosem wewnętrznym to masz rację, to dokładnie takie same miałem wrażenia. Wkurzało mnie to, że to jest takie nachalne, aż że jest na przykład ta scena, że Paul jest w pokoju i tam wpada jakaś zatruta strzałka, która ma go zabić. I jest taka scena napięcia i wtedy są jego myśli i on mówi do siebie, kurde, nie mogę się teraz ruszyć, jak się ruszę, to coś tam, jak otworzę drzwi, to ona zabije tego, kto tam wejdzie. I cała ta scena, która mogłaby mieć jakieś napięcie, to w zasadzie jest rozbrojona i zepsuta przez ten jego dialog Tak. wewnętrzny. I to też widać, że
no, w ogóle to jest ciekawe, że jak oglądasz jakieś filmy Davida Lyncha, czy Twin Peaks powiedzmy, no to widać jego piętno, widać zawsze, że to jest produkcja Davida Lyncha, a tutaj tego nie widać. Tutaj jakby to mógłby zrobić ktoś inny. Widać to w niektórych scenach. Jest taka scena na początku tego filmu, że się pojawia, nie wiem kto to jest z Harkonnenów, ktoś, taki jakiś robal, taka postać, która jest tak obrzydliwie ukazana. Nie pamiętam teraz dokładnie. I to wygląda, kojarzysz kogo mam na myśli? Znaczy w filmie Baron Harkonnen był taki obrzydliwy i miał te takie różne wrzody, Tak, czego w na książce twarzy. nie ma. No właśnie, może o nim myślę, albo może jakiejś innej postaci, ale tam w ogóle było trochę takich elementów obrzydliwych, właśnie takiej biologii jakiejś zepsutej. Tak. I to wygląda, jak sobie pomyślałem, że to ten stworek z głowy do wycierania. Nie wiem, czy oglądałaś ten film Davida Lyncha, Debiut. Tam jest taki obrzydliwy Nie. stwór. To pomyślałem, że to jest właśnie ten stwór, który się tam rozwinął, dorósł i teraz jest w Dune, bo tak to wyglądało. I potem można było rozpoznać, że to jest Lynch, ale po innych elementach było trudno. No, a jeśli chodzi o tą obsadę, to jest mega ciekawe też w tej Dunie Chodorowskiego, że to miał być taki epicki projekt i tutaj może nie będę opowiadać o tym za długo, to nie jest jakiś przedmiot naszej dyskusji, ale chodzi o to, że ten Chodorowski sobie wyobrażał, że to będzie epicki projekt tego Dune'a, że to w ogóle zmieni percepcję wszystkich ludzi, którzy to będą oglądać i że to ma być najwspanialszy film w historii kina i zaczął zbierać jakichś największych artystów w danym momencie, jakichś grafików, rysowników i tak dalej. Wymyślił, że do każdego rodu muzykę skomponuje inny zespół. Do jednego Pink Floyd, do drugiego jakiś zespół metalowy, że wszystkie role niemal zagrają jakieś nietuzinkowe postaci i że na przykład tego władcę całej tej galaktyki, czy całego tego znaczy jak to powiedzieć nawet, całego tego No, imperium, wszechświata, tak. wszechświata, Imperator tak? Shaddam IV. Tak, że Salvador Dali miałby go Tak. zagrać. Ale on tam chyba podał dość dużą cenę za swoje usługi i skrócili jakby jego rolę, że on tam się pojawi tylko nie wiem, przez kilka minut w tym filmie. Tak, no to w ogóle to taka, bo to warto obejrzeć ten film, żeby tego Chodorowskiego poznać i go posłuchać, co on gada, bo on jest mega ekscentryczny i to jest ciekawe. On powiedział coś takiego, że ten Salvador Dali ze względu na jakąś swoją próżność powiedział, że on musi być najlepiej opłacanym aktorem w historii kina i że on ma zarabiać tam ileś set tysięcy na minutę i ten Chodorowski z producentem wymyślili, że on się będzie pojawiał, że zapłacą mu tyle, ile chce za minutę, ale on się będzie pojawiał chyba przez 3 minuty tylko, Tak. a poza tym zbudują jakiegoś robota, który będzie wyglądać jak ten Salvador Dali i będzie taki motyw, że ten cesarz jest przestraszony, żeby samemu się pojawiać i w związku z tym wysyła robota wszędzie, a prawdziwy pojawi się tylko w niektórych scenach. No, niezłe rozwiązanie marketingowe. Rozmach, tak. Miał rozmach, miał pomysł, ale tam koszty przerosły. Tak, no Orson Welles miał się pojawiać, Mick Jagger miał jakąś rolę zagrać i ten Chodorowski Chyba też się miał z nim grać dogadał. księcia Leto, Mick Jagger. Tak? A, to nawet Tak. nie pamiętam. Tak mi się wydaje. No, w każdym razie no widać, że to miał być epicki projekt. W każdym razie opowiadają ci producenci, że jak zapytali tego Chodorowskiego, ile film będzie trwać, to on powiedział, że od 12 do 20 godzin i wtedy już się wszyscy zorientowali, że że to chyba będzie trudne do zrealizowania i w rezultacie na etapie już wdrażania tego wszystkiego w życie powstały storyboardy, był scenariusz, a na ostatnim etapie, znaczy takim przed przystąpieniem do realizacji, to upadło i zostały tylko te storyboardy właśnie, które potem zostały wykorzystane przez Chodorowskiego do stworzenia komiksu. Jest taki kultowy komiks, który się opiera właśnie na tym scenariuszu. Nie wiem, czy czytałaś go może. Nie, ale ja oglądałam dużo właśnie tych rysunków, jak miały wyglądać postacie. Projekt też orgii u Harkonnenów. No, okej. No dobra, wiesz co, w zasadzie miałem cię o to zapytać wcześniej, ale powiedz może krótko teraz proszę, dlaczego ty się tak zainteresowałaś Dune'ą, bo mówiłaś mi, że przeczytałaś wszystko, co jest i jakby co sprawiło, że ten świat tak cię wciągnął. Ja od zawsze lubiłam science fiction i po prostu stwierdziłam, że Duna jest na liście jako kultowa pozycja, zatem muszę ją przeczytać. Kiedyś też w księgarni widziałam któryś tom Duny, bardzo mi się podobała okładka i opis z tyłu mnie zainteresował.
i zaczęłam czytać i muszę powiedzieć, że czytanie Duny jest dość wymagające, przynajmniej dla mnie było momentami, ale jest bardzo wynagradzające. I tak mnie wciągnął ten świat, że kiedy przeczytałam pierwszy tom, to stwierdziłam, kurczę, no muszę wiedzieć, co tam się wydarzyło dalej, jak te losy bohaterów się potoczyły i tak po prostu ciągiem przeczytałam wszystkie książki. Próbowałam też czytać kolejną pozycję napisaną już przez syna Herberta, ale tutaj już czuję się, że to już jest zupełnie inny styl pisania i nie chciałam jakby psuć sobie tego wrażenia, posadzę i odłożyłam. I Okej. co mi się podobało właśnie ilość tematów, z którym on się zmierza, czyli społeczeństwo, w jaką stronę może zmierzać społeczeństwo, problem władzy oraz problem religii. Mhm. Tak, to tak jak rozmawialiśmy, w ogóle koncepcja tej naszej dzisiejszej rozmowy jest taka, że to, o czym my mówimy teraz, to ja myślę, że nadal to jest jakaś forma wstępu, a potem chciałbym, żebyśmy przeszli do takiej bardziej filozoficznej dyskusji, która się będzie opierać na poszczególnych wątkach, ale właśnie jak czytałem tę książkę Dune and Philosophy, no to tam jest, powiedziałem, że to jest antologia, różni autorzy przygotowywali różne eseje na różne tematy, one zostały pogrupowane, ale tych wątków w Dunie naprawdę jest tyle, że ja wybrałem kilka. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o nadczłowieku i o takich elementach niczeańskich tutaj, bo to się samo narzuca i trudno byłoby to pominąć. O kobietach i feminizmie, o tym zakonie Bene Gesserit, bo to Bene Gesserit to myślę, że chyba jest najciekawszy element dla mnie. To mi się wydawało naprawdę niebanalne i bardzo interesujące i mam nadzieję, że będzie okazja, żeby o tym porozmawiać przez chwilę. Oprócz tego ekologia, bo na to przecież często zwraca się uwagę, że to Arrakis, ten lud, który tam mieszka, to są takie wątki związane z filozofią ochrony środowiska, wykorzystania zasobów, ekologii właśnie, ale też co ciekawe, o tym chciałbym powiedzieć później, w takim bardzo niebanalnym wydaniu. To znaczy filozofia ekologii, ona czasami jest taka trochę miałka, nieprzekonująca dla mnie, a tutaj te wątki były wiarygodne, były niebanalne i na pewno się domagają tego, żeby je omówić szerzej. I co jeszcze? I religia i polityka właśnie. Przy czym ciekawe jest to, że tutaj, jak ja o tym wspominam, to takie rozdzieliłem sztucznie, a w samej Dunie one się mocno splatają, bo na przykład politykę i religię trudno byłoby przecież omawiać osobno. Trudno powiedzieć, gdzie się zaczyna jedno, a gdzie się kończy, gdzie zaczyna się drugie. Tak, to tam się wszystko przeplata i właśnie dużym graczem jest zakon Bene Gesserit, chociaż dla mnie najciekawszą frakcją jest Gildia Kosmiczna. Może dlatego, że w pierwszej części ich jest bardzo mało, więc to wydawał mi się taki bardzo właśnie tajemniczy twór. Gildia Kosmiczna, ona odpowiada za te loty międzyplanetarne, tak? Kontroluje Y, te loty i w tak, związku z tak, tym też tak. zajmuje się tym melanżem, który na Arrakis się wydobywa. Tak, chodzi o to, że nawigatorzy gildii, których tutaj w filmie nie widzimy, to są jedyne osoby, które są w stanie wyznaczyć, na razie powiem tylko tyle, że wyznaczyć bezpieczny szlak z miejsc z punktu A do punktu B. Więc podróże jakby bez nawigatorów gildii są bardzo niebezpieczne. Tak. I oni w związku z tym muszą przyjmować ten melanż, prawda? Tak, tak, Bo w tak, tak. ogóle to taki może krótki wstęp zróbmy, jeżeli ktoś nie widział. Z tego co patrzyłem, to akcja tych wydarzeń, znaczy te wydarzenia, które są ukazane w filmie Duna, czyli w pierwszej książce, to jest 20 000 lat w przyszłości osadzone. I to wygląda tak, że jakby kontekstem tego wszystkiego jest ewolucja ludzi, która trwała przez tysiąclecia. Istotnym elementem jest właśnie ta wojna ze sztuczną inteligencją, która doprowadziła do szeregu ustaw i ta sztuczna inteligencja została zakazana. Nie można tworzyć takiej technologicznej sztucznej inteligencji, więc na pierwszym planie w Dune jest ta ewolucja taka biologiczna, biotechnologiczna, to znaczy ludzie się transformowali, ale w toku, o tym też będziemy rozmawiać, jakichś projektów eugenicznych, właśnie Bene Gesserit korygowały ten projekt, zarządzały nim w największym stopniu. I to też doprowadziło do wielu różnych przemian. No i tym kluczowym elementem, który też w filmie jest ukazany, kluczowym elementem jest to, że jest ta planeta Arrakis,
którą mają zarządzać Atrydzi właśnie. Od tego się rozpoczyna Duna i tam jest wydobywany ten melanż, czyli najcenniejsza substancja we wszechświecie. Mogłabyś powiedzieć parę zdań właśnie o tej substancji? Tak, ale ja może zacznę od tego, może ja pokrótce bardzo przedstawię tych głównych graczy, żeby tak to wszystko zebrać. Okej. Czyli zatem po dżihadzie butleriańskim, kiedy ta sztuczna inteligencja została zakazana, tak jak wspomniałam wcześniej, pojawiła się potrzeba, aby ludzie sami byli w stanie wykonywać różne skomplikowane mentalnie czynności, które wcześniej wykonywała sztuczna inteligencja. I powstały 3 szkoły, właśnie Bene Gesserit, Gildia Kosmiczna oraz szkoła mentacka. I Gildia Kosmiczna ma monopol na podróże międzyplanetarne. Do tego potrzebny jest melanż. Nawigatorzy gildii potrzebują melanżu, aby wyznaczać te bezpieczną trasę między punktem A a punktem B. Natomiast, tylko pokrótce powiem, samą podróż umożliwia silnik Holtzmana. To zjawisko Holtzmana też jest wykorzystywane przy tych tarczach, o których mówiłeś, że Atrydzi mają właśnie, to sobie włączają i mają tarczę ochronną. Nad całym tym wszechświatem rządzi imperator Shaddam IV i w Dunie istnieje ścisły system feudalny, tak zwany Faufreluches, czyli miejsce dla każdego, każdy na swoim miejscu. Więc mamy imperatora i on zarządza tymi rodami szlacheckimi, czyli na przykład Atrydzi i Harkonnenowie to są właśnie rody szlacheckie. One zasiadają w Landsradzie, czyli to jest taki jakby światowy parlament. I jest też kompania Coam, czyli taki może połączenie takiego Apple'a, Amazonu, w której każdy przedstawiciele rodów mają swoje udziały w tej kompanii Coam. I kompania Coam właśnie kontroluje handel melanżem i wszelaki handel właśnie w tym uniwersum. A Bene Gesserit to jest może taka jakby współczesna grupa Bilderberga, która gdzieś tam zza kulis niby oficjalnie nie pełni żadnych, znaczy pełnią stanowiska jako doradczynie, ale głównie one tą kierują polityką zza kulis. I właśnie krzyżują linie genetyczne rodów oczywiście, tych rodów szlacheckich, aby otrzymać osobniki o konkretnych cechach. Okej. No i właśnie takim osobnikiem jest Paul, prawda? Którego poznajemy w Dune, którego gra ten Timothée Chalamet i który jest głównym bohaterem. Tak, ale Paul, trzeba zaznaczyć, Paul był nieposłuszeństwem Jessiki, ponieważ Jessica miała przykazane, aby rodzić same córki księciu Leto, bo tutaj trzeba też zaznaczyć, że Bene Gesserit mogą decydować o płci swojego dziecka, ponieważ one są w stanie kontrolować jakby chemię i biologię swojego organizmu. I ona miała rodzić córki i ta córka miała zostać wydana za dziedzica Harkonnenów, aby też tam załatać przepaść, też pogodzić te rody i otrzymać jakieś konkretne cechy. A ona tu się zbuntowała, ponieważ bardzo kochała księcia, książę chciał syna, no i dlatego urodziła Paula. I w związku z tym tutaj na początku filmu widzimy, że ta wielebna matka, Gaius Helena Mohiam, jest bardzo niezadowolona, że Jessica była nieposłuszna. Okej, wiesz co, skoro przy tym jesteśmy, to może przejdźmy już właśnie do Paula i do tej kwestii tego nadczłowieka. Jak myślisz? Chyba jest pora na to. Ja może pokrótce też powiem o dzieciństwu Paula. Paula poznajemy jako 15-letniego takiego właśnie dziedzica rodu Atrydów. I on nie miał normalnego dzieciństwa. Nie bawił się z dziećmi. Jedynymi jego towarzyszami byli nauczyciele, mentorzy. I wśród nich trzeba wymówić tych właśnie najważniejszych. To jest dr Yue, mentat oczywiście Tufir Hawat, który prowadził jego trening właśnie umysłowy. Duncan Idaho i Garni Halleck byli odpowiedzialni za ćwiczenia walki, ćwiczenia siłowe.
mówiąc ogólnie. Oczywiście książę Leto, który go przygotowywał do tej roli następcy rodu i uczył go polityki, ale tutaj najważniejszą nauczycielką była oczywiście matka Jessica. I tutaj reżyser, myślę, że to był dobry zabieg, żeby wprowadzić tą scenę, której nie ma w książce, scenę śniadania na początku filmu, kiedy Jessica uczy Paula używać głosu. I więc my Paula poznajemy, kiedy on jest już bardzo ukształtowany, ma wpojony ten cały trening w siebie, tylko że on nie miał jeszcze okazji, aby użyć tego w prawdziwym życiu. Czyli żył w takich warunkach bardzo, bardzo sterylnych. Mhm. I on ma już umiejętności mentata, umie analizować i w książce pojawia się kilka takich fragmentów, kiedy on powoli właśnie zaczyna odkrywać, z jakimi rolami będzie musiał się zmierzyć, bo ta rola następcy Atrydu, no to jest taka oczywista rola, ze względu na to, w jakiej rodzinie się urodził, ale potem odkrywa w filmie, on podsłuchuje tą rozmowę z matką Jessiki, z matką wielebną po tym teście w pudełku i słyszy, że on może być Kwisatz Haderach, czyli tym, który poprowadzi ludzkość do lepszej przyszłości, co jest takim bardzo ogólnym określeniem i właściwie człowiek nie do końca wie, a co to właściwie oznacza, ten Kwisatz Haderach. I kiedy przybywa na Arrakis, ludzie, Fremeni, mieszkańcy, widząc go, krzyczą Lisan al-Gaib, czyli głos spoza świata. Czyli widzą matkę z synem i dopasowują to do takiego mitu, które Bene Gesserit oczywiście na tej planecie rozsiewały przez długi czas. Więc on ma te 3 role, obok których nie może przyjść obojętnie. Albo je odrzuci, albo wejdzie w te role. Czyli on jest trochę uwięziony już na początku w swoim przeznaczeniu. O paru wątkach powiedziałaś, o parę rzeczy chciałem dopytać. Po pierwsze ten głos, co to w ogóle jest, bo to było ciekawe dla mnie. To jest coś takiego, co może się wydawać niepozorne. Jest taki motyw w tym filmie, w książkach, że te członkinie Bene Gesserit i Paul też, w związku z tym, że on został wyszkolony przez nie, jako jedyny mężczyzna, zdaje się, tak? Jest w stanie używać tego głosu, bo poza tym mężczyźni nie potrafią tego robić. Tak. Ci wszyscy bohaterowie potrafią używać głosu, to znaczy potrafią zmusić inną osobę, żeby zrobiła to, czego oni oczekują od niej. W scenie to jest pokazane jako taka siła perswazji, jakaś hipnotyczna, że po prostu ty nie jesteś w stanie się oprzeć temu. I to jest dla mnie bardzo ciekawe w takim sensie, że to się kojarzy z jakąś pewnością siebie, która jest taka, wiesz, która się staje jakąś kompetencją taką z wyższego poziomu świadomości w pewnym sensie. I to jest ciekawe, że w Dune'ie masz dużo takiej perspektywy właśnie jakiejś heglowskiej, powiedzmy, to znaczy takiej szerszej, że istotne są nie jednostki, tylko procesy, ogólne procesy, tak jak Bene Gesserit kształtują ten świat przez jakieś tysiąclecia, ale ten poziom indywidualny okazuje się, że też jest bardzo istotny właśnie w takim sensie, że czasami jest interakcja, jedna osoba wchodzi w interakcję z drugą i od możliwości tego użycia głosu bardzo wiele zależy. Jeżeli Jessica byłaby w stanie go użyć, to ona jest w stanie przekonać właśnie, jak dla mnie ten głos, on jest symbolem czegoś takiego, że ty jesteś, twoja istotność jako osoby, jako takiego gracza, który ma wpływ na cały ten kosmos, wiąże się właśnie z tą pewnością siebie i tą siłą perswazji, która się rodzi z czegoś takiego. No i to jest ciekawe, że jeżeli Paul ma sprostać tej swojej roli, to Jessica wie, że on musi posiadać taką umiejętność właśnie, takiego hipnotycznego oddziaływania na ludzi, z którymi się styka. Więc to jest ten głos. Co myślisz? Myślisz, że można jakieś takie filozoficzne znaczenie przypisywać do tego? To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś o tej pewności, czyli mamy tutaj głos, jakąś taką konkretną umiejętność, ale do tego można przypisać, za tym idzie właśnie ta pewność siebie, jakaś charyzma i właśnie podoba mi się to, co powiedziałeś, że
on musi, aby sprostać tym wymaganiom, musi właśnie posiadać tą pewność siebie, być magnetyczny i oddziaływać na ludzi. Ja tylko wspomnę jeszcze o głosie. Wiele osób trochę tak zarzucało Herbertowi, że on tu wstawił tutaj jakiś magiczny głosik, który przekonuje ludzi. Tylko wydaje mi się, że my w życiu codziennym też trochę głosu używamy, oczywiście na mniejszą skalę, ponieważ można jakąś intonacją, jakąś barwą tego głosu wywołać konkretne uczucia u rozmówcy i przez to jakby nakierować, trochę go przekonać do jakiejś reakcji. Pewnie, pewnie. No to jest jakby wyraz przecież pewności siebie. Czasami ktoś może powiedzieć coś takiego w takim tonie, że to jakby nie toleruje sprzeciwu. Ja pamiętam, że w poprzedniej rozmowie albo jeszcze wcześniejszej wspominałem o takim polskim filozofie, który już nie żyje, Bogusławie Wolniewiczu. Więc jak ktoś, to jest ktoś taki, kto moim zdaniem używa głosu przez cały czas, w takim sensie, że no to jest aż wkurzające. Ja nie lubię takiej postawy, takiej apodyktycznej, że ty cały czas mówisz, jakbyś wszystko wiedział najlepiej, a Wolniewicz często tak mówił, ale z drugiej strony to jakby ma niesamowitą siłę perswazji, właśnie taki sposób wypowiadania się. I dla mnie ten motyw głosu w Dune, on w ogóle nie jest banalny. Ja właśnie go odczytuję, myślę, że on jest istotny i ciekawy. Odczytuję go w takim tonie, że tutaj masz właśnie te procesy takie ponadindywidualne i widać, że jedna jednostka zginie, pojawi się inna na jej miejscu, że jednostki w pewnym sensie nie są najważniejsze. Właśnie coś takiego twierdził Hegel, że tak naprawdę są procesy dziejowe i one rządzą historią poniekąd. To znaczy na przykład historia prowadzi do tego, że musi się pojawić Napoleon, który poprowadzi jakąś tam rewolucję, ale gdyby nie było tego Napoleona, to pojawiłby się inny. Właśnie trochę w takim sensie, o którym ty mówisz, że się pojawia jakaś rola, procesy dziejowe kształtują rolę, tak jak rola tego Kwisatz Haderacha, czy jak to tam się wymawia poprawnie. Nie wiem, czasami mogłyby się zdarzyć jakieś błędy językowe, ale trudne są do wymawiania te pojęcia z Duny. Pojawia się taka rola i jak nie Paul wejdzie w tą rolę, no to kto inny? Nie wiem, w Dunie to pewnie jest bardziej wątpliwe, w związku z tym, że on był planowany w toku tych różnych planów eugenicznych, ale To idea znaczy, jest taka. tak wejdę w słowo, on właśnie, ten Kwisatz Haderach był planowany, ale on się pojawił o pokolenie wcześniej, bo to nie miało być to nie miało być to dziecko Jessiki, tylko dopiero córka Jessiki wydana za następcę Harkonnenów i dopiero ich dziecko miało być tym Kwisatz Haderach. Okay. I wracając do procesów, więc właśnie Bene Gesserit mają proces właśnie rozciągnięty na wiele, wiele lat. One widzą, patrzą jakby właśnie z góry i dla nich jednostki to są droga, taka Jessica to jest dla nich tylko, przynajmniej ja to tak odbieram, jakaś droga do celu. Czyli najważniejszy jest ten końcowy cel. Tak, no ale właśnie, i wydaje mi się, że trochę taką wizję tego wszystkiego burzy, albo powiedzmy, że to jest jakiś element komplementarny, ten motyw głosu, bo ten motyw głosu pokazuje, i to jest coś podobnego jak we Władcy Pierścieni, powiedzmy. We Władcy Pierścieni nagrałem jakiś czas temu rozmowę z Olą Chorowską, więc jeżeli kogoś interesują te wątki filozoficzne, to niech sobie rzuci okiem. Tam też jest coś takiego, że masz taki świat, który jest złożony, wiele się tam dzieje na takim poziomie ogólnym, ale taka wizja właśnie heglowska, Heglowi coś takiego zarzucano, z Heglem walczyli egzystencjaliści, bo egzystencjaliści twierdzili, że Hegel właśnie nie szanuje jakby jednostki, odbiera wolność jednostce w jakimś tam sensie. To nie jest do końca prawda, ale takie obawy są uzasadnione i w tym przypadku tak samo. Można byłoby powiedzieć, że w tym świecie Duny jednostka nie ma znaczenia, bo istotne są te procesy, ale właśnie ten głos pokazuje, że czasami jest taka sytuacja, że jest prosta interakcja dwóch osób, że Paul z kimś wchodzi w interakcję albo Jessica i od tego, co się wydarzy między nimi, wiele zależy od takiego konkretnego wyboru. Tak samo jest właśnie we Władcy Pierścieni, że takie najdrobniejsze wybory, czy ty zabijesz Goluma, czy nie zabijesz, to potem przesądza o losach całego Śródziemia. I tutaj to może przesądzać też o losach całego wszechświata poniekąd. Właśnie ta możliwość użycia tej pewności siebie. O tym też zaraz powiem, dlaczego to jest tak ważne w związku z tą wizją nadczłowieka niczeańską, bo pewność siebie, wydaje mi się, że ona stanowi tutaj kluczowy element. W każdym razie, no o tym już powiedziałaś, że jest ten Paul i jest ta
przepowiednia, że ma się pojawić ten kwisac Haderach, tak? I Paul się musi jakoś ustosunkować do tego i musi się w tym odnaleźć. Ale też ciekawe jest to z tymi przepowiedniami, jak się czyta o Dune, o tym, co jest najważniejsze w Dune, o tym oglądałem kilka klipów, to często pojawia się taka sugestia, że najważniejszy jest ten motyw, jak mity przenikają rzeczywistość, jak mity pozwalają rządzić tą rzeczywistością. Ale ciekawe jest to, że jakby, może powiem tak, może cię zapytam, czy Paul w ogóle sam wierzy w to i czy ktokolwiek z tego rodu Atrydów traktuje te przepowiednie poważnie? Bo można odnieść wrażenie, że te przepowiednie, właśnie na przykład ta przepowiednia o tym, że się ma ktoś w rodzaju Mesjasza pojawić, że to jest raczej dla innych, że to jest dla Fremenów, a nie dla samego Pola. Jak oni się ustosunkowują do tego, sami Atrydzi? Książę Leto, on ufa Jessice i on skupia się na tym, aby Pola wychować na następcę rodu Atrydów. I on nie patrzy dalekosiężnie, skupia się tylko na tym problemie, na Arrakis, że tutaj muszą sobie poradzić i nie przyjmuje do tego zbyt wielkiej wagi. Paul się zastanawia i w książce kilka razy jest napisane, że Paul zdaje sobie sprawę z okropnego przeznaczenia, które go czeka. On czuje ten ciężar, który nadchodzi. Jeżeli chodzi właśnie o mity, bo ten Lisan al-Gaib, czyli na chwilę odejdę trochę od Kwisatz Haderach, Lisan al-Gaib, czyli Mesjasz dla Fremenów, zbawca Fremenów, który ma ich uwolnić od niedoli na Arrakis. Oni wierzą w tego Lisana al-Gaiba, trochę też dlatego, że nie mają może w co innego wierzyć, muszą się trzymać czegoś, ale to zostało w nich zaszczepione przez Bene Gesserit. Bene Gesserit ma taki specjalny oddział Missionaria Protectiva, który zajmuje się właśnie rozsiewaniem przesądów u, jak to nazywa, bardziej prymitywnych społeczności, więc jest to stworzone przez Bene Gesserit. Więc jakby same Bene Gesserit, one w to nie wierzą, tylko używają tego do swoich własnych celów. Natomiast Kwisatz Haderach, one widzą, może nie wierzą, one widzą potrzebę też takiej ciągłości w sprawach ludzkich, że musi być ktoś, kto nada tej ludzkości jakiś konkretny bieg. Chcą, żeby to była osoba też kontrolowana przez nich, bo oczywiście Bene Gesserit niby mówią, że one służą ludzkości, że one przesiewają ludzi, czyli znajdują te skarby, czyli takim skarbem tutaj jest na przykład Paul, ale chcą też mieć wpływ na przebieg historii ludzkości. I ja może powiem, nie wiem, czy to będzie spoiler, bo może będzie o tym mówione, chociaż to chyba było też powiedziane w filmie, czym w ogóle ma być ten Kwisatz Haderach i dlaczego to musi być mężczyzna? Ponieważ Bene Gesserit mają dostęp do wspomnień, do doświadczeń swoich przodkiń, ale tylko do linii żeńskiej. Nie mają dostępu do części męskiej. A Kwisatz Haderach ma być tym, który ma dostęp i do żeńskich wspomnień i żeńskich doświadczeń, wspomnień, jak i do męskich, czyli ma mieć pełny obraz historii wszechświata, a Bene Gesserit chcą właśnie zza kulis nim sterować. Czyli ja bym tutaj jakby nie podchodziła do tego w kwestiach wiary, tylko w kwestiach użyteczności. Bene Gesserit tego używają, bo jest to dla nich użyteczne, a inni chyba tak trochę z boku do tego podchodzą. Nie przywiązują do tego wagi. Okej, to czekaj, to uporządkujmy to w taki sposób, że jest Paul i wiadomo, że on jest jakby produktem tej skomplikowanej inżynierii genetycznej i że on ma różne nadzwyczajne umiejętności. Poza tym on przeszedł szkolenie, był szkolony jako mężczyzna przez Bene Gesserit, czyli kobiety, zakon kobiet i to jest coś wyjątkowego. I to jest z jednej strony, a z drugiej strony jest ta przepowiednia o tym Kwisatz Haderach,
która jest przepowiednią po prostu. I też wiadomo, o tym będziemy rozmawiać trochę później, o religii w Dune'ie, że religia w Dune'ie jest narzędziem manipulacji i narzędziem polityki w bardzo dużym stopniu. I właśnie tak jak mówiłaś o tej działalności misyjnej Bene Gesserit, to jest ciekawy bardzo przecież wątek, taki realistyczny, że one przez bardzo długi czas, przez jakieś tysiące lat na różnych planetach rozsiewały te różne plotki. Ci Fremeni sądzą, że pojawi się taki Mesjasz, wierzą w to szczerze, ale to ich oczekiwanie, ono też jest ukształtowane przez tą długą działalność misyjną, więc jakby to jest wszystko ziarno, które na podatny grunt ma paść. W każdym razie jest ta przepowiednia, która dotyczy tego Kwisatz Haderacha, i tutaj z kolei wskazuje się na to, że on ma mieć jakieś unikalne umiejętności. Ty już o tym wspomniałaś, o tym dostępie do pamięci. Ja jak o tym czytałem, to znalazłem informację, że on powinien posiadać tam 6 przynajmniej takich umiejętności nadzwyczajnych. I po pierwsze to jest umiejętność przewidywania przyszłości. I to Paul ma już teraz, bo to jakby widać w filmie, że on jakby wie, co się ma stać, ma takie wizje. Oprócz tego manipulacja czasem, spostrzeganie wielowymiarowości, zrozumienie społeczności. Ze względu na zdolność przewidywania i zrozumienia konsekwencji, Haderach może lepiej analizować i rozumieć potrzeby i działania społeczności, co pozwala mu wpływać na kierunek ewolucji społeczeństwa. Wizje i przepowiednie, to mówiliśmy, i rozpoznawanie kluczowych wyborów. Haderach ma umiejętność rozpoznawania kluczowych momentów i wyborów, które mogą wpłynąć na przyszłość ludzkości. Czyli właśnie Paul jako ten Haderach ma zestaw takich umiejętności, które czynią z niego kogoś w rodzaju jakiegoś tam nadczłowieka, powiedzmy. Możesz o tych umiejętnościach jeszcze powiedzieć parę zdań, co miałoby właśnie przesądzać o tym, że on by był taki wyjątkowy i miałby mieć taką władzę? Kwisatz Haderach ma widzieć, ma łączyć przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i ma widzieć skutki różnych działań, czyli widzieć wszystkie możliwe linie czasowe, które powstają ten jakby czas rozdziela się, kiedy zachodzi jakiś kluczowy czynnik, kluczowe działanie i one się rozdzielają. Jedna linia czasowa jest, kiedy stanie się A, druga linia czasowa jest, kiedy stanie się B, czyli on ma patrzeć jakby ponad czasem z poziomu piątego wymiaru i ma widzieć wszystkie możliwe drogi ludzkości, co się może stać. Okay. I powinien też czerpać właśnie ze względu na to, że ma dostęp do tej żeńskiej i męskiej jakby wspomnień, to ma czerpać z nich mądrość. Okej. I jest w filozofii Fryderyka Nietzschego, w tako Rzecze Zaratustra, właśnie to pojęcie nadczłowieka, ty też mi o nim wspominałaś. No i to jest coś takiego, co ludziom się bardzo kojarzy z tą postacią Pola. I ja sobie wypisywałem, zastanawiałem się nad tym, jak to można rozumieć, i pomyślałem, że to jest tak, że Duna w pewnym sensie podaje swój przepis na nadczłowieka, którym Paul miał być. Bo ta przepowiednia swoją drogą, ale Paul jest przygotowywany do tej roli i ma wejść w rolę takiego nadczłowieka właśnie. I ten przepis, z tego co mi się wydaje, składa się z kilku elementów. Po pierwsze, to są te programy edukacyjne i wychowawcze, metody treningowe, którym Paul jest poddawany od jakiejś najwcześniejszej młodości. Oprócz tego to jest ten trening Bene Gesserit, a ciekawe jest to, o tym może powiemy szerzej za chwilę, że ten trening Bene Gesserit to jest niezwykle ciekawa sprawa, bo to jest trening nie w sensie takim fizycznym tylko, ale to jest trening na przykład kontrolowania swojego ciała, tego, że umysł ma rządzić ciałem, tak jak w tej próbie z bólem, kiedy Paul wkłada rękę do pudełka. To jest przecież dość filozoficzny element, bo sens tej próby jest taki, że on ma cierpieć i ma być w stanie znieść ten ból i przezwyciężyć swoje naturalne odruchy. Jest tam taki dialog, kiedy ta członkini tego Bene Gesserit mówi, że jakby tam zwierzę wyciągnęłoby tą rękę i by zginęło, a on ma nad tym zapanować właśnie i to ma rozwinąć tą warstwę świadomości, powiedzmy. I jak się czyta o tym treningu Bene Gesserit, to można odnieść wrażenie, że to jest coś takiego, co jakoś przypomina hinduizm i w ogóle jakieś techniki jogi, prawda? Jakieś takie ćwiczenia medytacyjne, które pozwalają im wykształcić w sobie takie umiejętności, jakieś parapsychologiczne, czy jak to tam określić,
w toku pracowania ze swoim ciałem i swoim umysłem, więc to jest coś w ogóle na osobną dyskusję. W każdym razie Paul to wszystko potrafi. One go tego nauczyły i to jest też jeden z elementów, które go mają wyróżniać. Oprócz tego ta inżynieria genetyczna, która właśnie już od wielu lat istnieje i pozwalała na dobór takich cech, które go predysponują do jakichś tam wybitnych funkcji. No i istotne jest też to, że on przyjmuje ten melanż, bo na pewnym etapie jest tak, że oczy Paula też chyba w tym pierwszym filmie tego nie widzimy, prawda? Ale on tam z Fremenami zaczyna przebywać, zapoznaje się z tą dziewczyną i potem w zwiastunach tego drugiego filmu, który jeszcze nie wszedł do kin, chyba jest tak, że Paul już ma też niebieskie oczy w związku z tym, że zaczął brać tą substancję. A ona też mu daje mu dodatkowe moce poza tą długowiecznością, prawda? Tak, melanż, on uwalnia właśnie w Polu te zdolności widzenia przyszłości. To właśnie scena w filmie, w której w książce nie ma, kiedy oni ratują ludzi ze zbioru przyprawy, ponieważ nadciąga czerw i tutaj Paul zaczyna mieć jakieś jazdy, widzi jakieś wizje. To właśnie ten melanż jakby przyspiesza to przebudzenie Paula, przyspiesza ten proces stania się takim pełnowymiarowym nadczłowiekiem. Okej. Wiesz co, o tym nadczłowieku może jeszcze za chwilę powiem, ale zanim przejdę do tego, to chciałem zwrócić uwagę na taki motyw takiej androgeniczności Paula, bo to jest ciekawe i niebanalne dla mnie, że on w pewnym sensie ma łączyć w sobie jakieś cechy męskie i kobiece. Jest coś takiego przecież w Dune wyeksponowane. Choćby to, że właśnie Jessica miała urodzić córkę, a rodzi właśnie jego i że on jako jedyny facet ma możliwość korzystania z tego treningu Bene Gesserit i ma mieć dostęp do pamięci, do wspomnień tych mężczyzn, tak jak wspominałaś. No i to też jest ciekawy wątek filozoficzny. W takim sensie o czymś takim pisał na przykład Carl Gustav Jung, że w każdym człowieku są dwa pierwiastki, pierwiastek żeński i pierwiastek męski, anima i animus. I to jest coś takiego, z czym ja się w dużym stopniu zgadzam. Nie wiem, co ty o tym myślisz, że jakby o tym z kolei pisała Simone de Beauvoir w Drugiej płci, że kobieta nie rodzi się kobietą, tylko staje się kobietą, w tym sensie, że kultura kształtuje płeć w dużym stopniu i że człowiek jak wkracza w społeczeństwo, to wkracza w pewne role, wchodzi w pewne role i te role są płciowymi rolami w dużym stopniu. Role płciowe wiążą się z szeregiem różnych zachowań i człowiek w toku dojrzewania, on się musi tak na siłę uniformizować. To znaczy na przykład chłopiec, który dojrzewa, ma tłumić w sobie pierwiastki żeńskie. Teraz właśnie jak czytałem o tym Bene Gesserit więcej, przygotowywałem się do rozmowy o tym, to trafiłem na taki tekst rzucać jak dziewczyna. Jest artykuł przez jedną feministkę napisany, który nosi taki tytuł. I to jest ciekawe, że właśnie na przykład dziewczyna nie rzuca tak jak chłopak, w takim sensie dosłownym rzucania. Jeżeli coś bierze i rzuca, to rzuca w taki kobiecy sposób. I ta autorka twierdzi, że to też jest ukształtowane przez kulturę, że dziewczyny nie są wychowywane w taki sposób, że mają być silne, pewne siebie, wie, że jak weźmie kamień, to go rzuci daleko, tylko rzuca w taki kobiecy sposób, powiedzmy, który jakoś tam się kojarzy ze słabością. No i zwraca się często uwagę na to w filozofii, że na człowieka się nakłada taką presję, żeby on stłumił pewne wymiary swojego życia wewnętrznego, Przepraszam. żeby chłopak na przykład tłumił w sobie te elementy żeńskie, kobieta, żeby stłumiła te elementy męskie. A ja sądzę, myślę, że pod tym względem się zgadzam z Jungiem, że to, jeżeli ktoś chce się rozwijać, naprawdę, jeżeli chce się stać jakąś jednostką w miarę samoświadomą, o jakimś większym potencjale, to nie powinien w ten sposób robić. To znaczy, chłopak powinien być świadomy jakichś pierwiastków żeńskich w sobie, powiedzmy, kobieta pierwiastków męskich. I jeżeli tak będzie, że ten anima i animus zostaną połączone poniekąd, to znaczy, że ktoś nie będzie się próbował tak uniformizować za wszelką cenę, tylko połączy w sobie te różne siły, to go wzniesie na jakiś wyższy poziom. I czy tak nie jest z Polem właśnie, że on jakby coś takiego robi, to znaczy on ma połączyć tą energię męską i energię żeńską w sobie poniekąd i właśnie w takiej androgeniczności, jakiejś takiej poniekąd nieokreśloności płciowej ma odnaleźć siłę, bo on korzysta i z tego, co mu daje ten
patriarchalny, powiedzmy, świat Duny, bo on tak wygląda, tak jak powiedziałaś. Tak, On tak. jest taki feudalny i on jest taki, że na świeczniku są faceci, jest książę Leto, a kobiety, chociaż mają władzę, no to mają tą władzę zakulisową właśnie. A Paul jest jednocześnie uprzywilejowany ze względu na to, że jest mężczyzną, ale jednocześnie korzysta z tego wszystkiego, co mu dają te Bene Gesserit i z tego treningu, który na przykład się wiąże ze stosunkiem do własnego ciała. Co o tym myślisz, właśnie o tej androgeniczności? To jest ciekawa obserwacja. Aktor, też wygląd tego aktora, bo on jest trochę taki androgeniczny, on nie ma, można w nim znaleźć elementy męskie i elementy kobiece, więc tutaj jakby pasuje do tej roli ze względu na wygląd. No, wyszliśmy tutaj też na taki ciężki temat przyjmowania tych ról. Tylko pytanie jest takie, czy działanie Kwisatz-Haderach, połączenie tej myśli żeńskiej i męskiej, czy ono ma doprowadzić do stworzenia równiejszego świata? Czy Bene Gesserit tego chcą, czy bardziej pragną ten status quo trochę utrzymać, może z lekkimi modyfikacjami i mieć większy wpływ? Mhm. Ja uważam też, że w filmie na przykład widzimy kobiety w armii. Myślę, że bardziej z tym, co zamierzał Herbert w tym świecie, raczej by ich nie było. I rzeczywiście tylko ten zakon Bene Gesserit byłby takim miejscem, gdzie kobieta mogłaby, mówiąc współcześnie, zrobić karierę, ponieważ mentatami są tylko mężczyźni. Tak samo, przynajmniej nie pamiętam, żeby w książce wspominali o tym, że kobieta może pójść zostać tak jak doktor Yue, czyli szkolić się w Akademii Suk. I kobiety również nie zostawały nawigatorami gildii, dlatego one mają bardzo zawężone to pole do jakiegoś wybicia się, do dołączenia do elity. Więc z jednej strony tak, Paul tutaj łączy ten aspekt żeński, aspekt męski jest taki w pełni ma szansę stać się w pełni takim zrealizowanym człowiekiem, ale pytanie, czy to doprowadzi rzeczywiście do jakichś konkretnych zmian. No ponieważ ten świat jest bardzo okrutny. Ale nie, to może o takiej roli zwykłego, chociaż nie wiem, czy tutaj przy okazji omawiania tego na człowieka, czy powiemy o tym, jak żyje się takiemu zwykłemu człowiekowi w świecie Duny, nie temu przedstawicielowi elity, czy to zostawić na później. Wiesz co, może na tą rozmowę o polityce to zostawmy, co? Bo tam właśnie chciałem, żebyśmy wrócili jeszcze do tego feudalizmu, o którym mówiłaś, jakiegoś takiego właśnie takiego kolonializmu też poniekąd, ale tego, że tutaj to wszystko się skupia na tych arystokratycznych ludziach, rodach i ja nawet nie wiem w zasadzie, jak to wygląda, to co powiedziałaś, jak się żyje takim zwykłym ludziom. Więc zostawmy ten wątek i omówmy go trochę później, okej? Ja jeszcze chciałem wspomnieć krótko o tym nadczłowieku, że w takim kontekście filozoficznym bardziej, że u Fryderyka Niczego coś takiego się pojawia, ale ten wątek nadczłowieka, on jest w takiej potocznej recepcji spłycany bardzo. To znaczy Niczemu chodziło o jakby dużo bardziej subtelne rzeczy. Jak się myśli o tej wizji nadczłowieka, no to niektórzy to sobie wyobrażają tak, że nie wiem, że ty masz mieć jakąś władzę w życiu, powiedzmy. Pamiętam, że miałem kolegę, który kiedyś mówił, że on chce zostać nad człowiekiem w takim sensie, że będzie ambitny, że będzie miał dużo pieniędzy, będzie się spotykać z dziewczynami i to jest nad człowiek właśnie. I niektórzy tak to sobie wyobrażają. A oczywiście Fryderykowi niczemu nie chodziło o nic takiego. Nie chodziło o to, że tam, nie wiem, Elon Musk jest nad człowiekiem, powiedzmy, tylko chodziło mu o tą wizję bycia nad człowiekiem w sensie filozoficznym. I ja w zasadzie nie porywałbym się na wyjaśnienie, na czym to dokładnie polega, bo problem z myślą Fryderyka Niczego jest taki, że ona jest otwarta na interpretację i można to problematyzować na różne sposoby. Okej, gdyby chcieć to jakoś krótko ująć, to powiedziałbym w taki sposób, że Nietzsche twierdzi, że nadczłowiek to jest ktoś taki, kto jest twórcą własnych wartości. To znaczy, to jest taki człowiek, który jest w stanie się oprzeć na sobie samym i to jest jakieś niezwykle trudne zadanie. W związku z tym, że to jest tak, że jak my dojrzewamy, to wkraczamy do gotowego świata, w którym istnieją jakieś wpływy, powiedzmy. To znaczy, na przykład istnieje chrześcijaństwo, które zdaniem Fryderyka Niczego nie ma już jakiejś mocy oddziaływania szczególnej. W związku z tym, że
mamy do czynienia ze śmiercią Boga, z perspektywy niczego, to nie jest jakaś deklaracja ateizmu, tylko to jest diagnoza. Fryderyk Nietzsche twierdził, że po prostu jest coś takiego jak zanik wrażliwości religijnej. I on to konstatuje. On nie rekomenduje tego, tylko konstatuje coś takiego. W każdym razie my jako jednostki podlegamy na przykład wpływom chrześcijańskim albo podlegamy wpływom jakimś tam buddyjskim, podlegamy władzy politycznej, wpływom socjalistycznym, liberalnym i tak dalej. I to, kim jest jednostka, to jest zawsze uzależnione od wpływów zewnętrznych i ty potrzebujesz tych rzeczy do życia, żeby się określić, żeby zdobyć swoją tożsamość, to potrzebujesz, na przykład ktoś ci musi powiedzieć, że wartości chrześcijańskie są dobre, że jak będziesz się nimi kierować, to będziesz żyć we właściwy sposób, że jeśli chcesz być wartościową jednostką, to musisz żyć tak, a nie inaczej. Musisz się otoczyć jakimiś ludźmi, którzy też ci dodają pewności siebie i mówią ci, że ty wybrałeś dobrą ścieżkę życiową i tak dalej. A Fryderyk Nietzsche rozwija taką wizję, że ty jesteś na tyle silną jednostką, to jest aż trudne do wyobrażenia, że potrafisz się oprzeć na sobie samym, w zasadzie w 100%. To znaczy, ty odrzucasz chrześcijaństwo, powiedzmy, ale odrzucasz je nie w jakiś infantylny sposób, tylko taki bardzo dojrzały. Masz jakieś swoje wartości i powiedzmy, że tylko ty w nie wierzysz. Tylko ty masz swój zestaw wartości i naprawdę nikt inny ich nie podziela. I ty wierzysz, że one są dobre. Albo na przykład jest coś takiego, jest też taki wątek związany z filozofią tożsamości. Co by było, gdyby wszyscy ci coś wmawiali? Na przykład, gdyby wszyscy w twoim otoczeniu ci wmawiali, że no nie wiem, co mogliby ci wmawiać, że na przykład, no nie wiem, jesteś pisarzem, powiedzmy, i wszyscy ci mówią, że ty nie masz talentu pisarskiego i w ogóle się nie nadajesz do tego, żeby pisać. Ale jeżeli ty masz takie inklinacje właśnie nadczłowiecze, powiedzmy, no to ty jesteś w stanie samodzielnie to ocenić i ty wiesz, bez jakby głosu zewnętrznego, czy masz ten talent, czy nie. Wszyscy by ci mogli wmawiać, że nie wiem, że jesteś zaburzony psychicznie, że masz schizofrenię, powiedzmy, że jesteś szaleńcem. Wszyscy przez cały czas ci mówią, całe otoczenie, że jesteś szaleńcem. I generalnie nie wiem, jak ty to sobie wyobrażasz, ale ja myślę, że niezwykle trudno byłoby się temu oprzeć, że gdyby było tak, że wszyscy dzień w dzień ci powtarzają, że ty jesteś osobą szaloną, no to ty się złamiesz pod wpływem tego, bo my jesteśmy właśnie zawsze produktami środowiska, a nadczłowiek jako taka, bo nadczłowiek też trzeba podkreślić, że to jest wizja, to jest punkt odniesienia, a nie coś do zrealizowania. To byłby ktoś taki, kto by się nie złamał, kto by wiedział, że on nie jest szalony wcale, chociaż wszyscy by mu w ten sposób mówili, kto wiedziałby, że jego wartości to są prawdziwe wartości i kto by był w stanie właśnie w 100% oprzeć się na samym sobie. Więc no, jakby, jak widać, no to chodzi naprawdę o subtelne rzeczy, takie, o których można byłoby prowadzić filozoficzne dyskusje godzinami. Jeśli chodzi o to, czy Paul jest takim nadczłowiekiem, czy nie, no to ja bym odpowiedział, że nie wiadomo zupełnie, że można spekulować, że na przykład można się skupiać na tej jego pewności siebie, na przykład ten głos jest istotny, bo pewna pewność siebie, na przykład taka aksjologiczna, związana z wartościami, ona jest tutaj istotna, ale no nie wiem, trudno byłoby to oceniać. Tylko powstaje pytanie właśnie, na ile Paul posiada jakiś swój taki zestaw wartości i celów, a na ile to wszystko jest produktem tych szkoleń i tych ról, z którymi on się zderza. Bo on sobie zdaje sprawę, on przeczuwa, że to jest straszne i on no przecież wie, że ten lisan al-gaib to jest pojęcie wymyślone przez Bene Gesserit i czy on jest w stanie tutaj zaproponować coś alternatywnego. No na razie z filmu jeszcze nie można tego ocenić. A z książek? Ty nie chcesz mówić, co tam się dzieje dalej, tak? No nie chciałabym za dużo powiedzieć, chociaż jest scena w filmie już bliżej końcowi, kiedy już po ataku Harkonnenów Jessica ucieka z Polem i są w namiocie i Paul ma taki wybuch emocji, jest zdenerwowany i właśnie krzyczy na Jessikę, że zrobiłyście ze mnie świra, kim ja przez was jestem. Czyli ma też taki żal i może się zastanawia, kim on by był,
bez tego całego bagażu. W książce też jest, kiedy on sobie zdaje sprawę, ponieważ Paul też przechodzi szkolenie mentackie, a zasadą tego szkolenia mentackiego ono jakby najlepiej, aby je rozpocząć od najmłodszych lat, nawet już od razu po urodzeniu. I kluczem tutaj jest, że osoba szkolona nie wie, że jest szkolona. Tylko w pewnym momencie trzeba jej powiedzieć, aby ona mogła zdecydować, czy chce to kontynuować, czy nie. I Paul ma taki, kiedy jego ojciec mówi mu, że jest szkolony na mentata i czy chce to kontynuować. Paul oczywiście mówi, że tak. Ale potem zdaje sobie sprawę, kurczę, czy jednak nie lepsze jest życie bez tego bagażu mentackiego, ale zaraz pojawia mu się w głowie druga myśl, taka myśl przecząca i ten dialog właśnie może wynikać z tego szkolenia mentackiego, że on już sam sobie będzie przeczył. Okej. A jak to w ogóle jest możliwe, że się nie wie, że się jest szkolonym? No można być poddawanym, prawda? Mentaci byli poddawani różnym takim różnym warunkom, też poddawani różnym emocjom, mogą dostawać do rozwiązywania różne problemy, czyli tworzy im się takie środowisko, w których oni muszą właśnie używać tego umysłu. Też mentaci muszą być bardzo opanowani. I tutaj to się też Paulowi przydaje ta właśnie sztuka, żeby zachować po prostu zimną krew. To przejdźmy do tego Bene Gesserit, kobiet i feminizmu, okej? Dobra. O tym już krótko rozmawialiśmy i ty mówiłaś o tym, że ja też wspominałem, że to jest niezwykle fascynujący element dla mnie. Nie wiem, czy właśnie nie najciekawszy w tych filmach, ten zakon Bene Gesserit, czyli kobiety, które mają takie tajne stowarzyszenie i są takimi doradczyniami właśnie, jak powiedziałaś, we wszechświecie. I to jest taki typ władzy zakulisowej, powiedzmy. One się zajmują właśnie, one kontrolują te projekty inżynierii genetycznej, mają te swoje szkolenia, które są złożone, które właśnie przypominają jakieś szkolenia takie, nie wiem, w stylu technik jogi, właśnie powiedzmy. One mają zorganizowane swoje jakby systemy edukacji, podnoszenia swoich umiejętności i tak dalej, i one jakby też się trzymają razem, są takim stowarzyszeniem enigmatycznym i zamkniętym. I właśnie z jednej strony można byłoby je zdeprecjonować i w Dune, jakby w tym świecie Duny, chyba oficjalnie właśnie się je traktuje jako takie doradczynie, które nie mają jakiejś ogromnej mocy, prawda? Ale też się zetknąłem z takimi głosami, że one tak naprawdę wszystkim w ogóle rządzą, że Bene Gesserit są najważniejsze w całym tym wszechświecie. Jak to wygląda? Tak, ponieważ one przez krzyżowanie tych linii genetycznych mają wpływ na to, jakie osoby będą na wysokich stanowiskach w tym wszechświecie. To, że one tutaj tak działają zza kulis, myślę, że tutaj Herbert bardzo dobrze odniósł się do historii, ponieważ przez jednak większy kawałek historii ludzkiej kobiety rzadko bywały na takich oficjalnych stanowiskach, raczej rządziły zza kulis. Przykładowo na dworze francuskim, czyli kochanki tam Ludwika XIV i XV, one miały wpływ, jakoś kształtowały tą politykę, ale to nie było oficjalne. Jak one są traktowane przez innych? No na przykład baron Harkonnen boi się Bene Gesserit i dlatego nie ma na swoim dworze żadnej takiej doradczyni, więc on zdaje sobie sprawę z mocy. Peter de Vries jest na przykład Jessicą zafascynowany i on na początku miał obiecane przez barona, że po tym ataku to Jessica będzie jego. Czyli tutaj mamy jakąś taką fascynację ich mocami. Ale tak, właśnie one są tutaj jednym z głównych graczy, który jakby nie ma takiej oficjalnej roli, ale tak naprawdę to pociąga za sznurki. Tak, no właśnie ciekawe jest to, że tutaj to jest taka wizja świata właśnie w tej książce
Dune and Philosophy. Tam jest kilka tekstów na temat związków Bene Gesserit z feminizmem, z jakimiś tam wątkami feministycznymi i tam to było opisane, że w świecie Duny ten ład społeczny jest taki wręcz średniowieczny poniekąd, że właśnie jest taki układ patriarchalny, ale też ten taki system rodzinny, te rody arystokratyczne, te kobiety w cieniu, że to jest jakby coś z inspiracji średniowieczem. Tak, Herbertowi też właśnie zarzucano, że dlaczego pisząc o przyszłości, to on pokazuje świat feudalny, pokazuje imperatora, tutaj właśnie kobiety tylko jakieś określone role, ale ja oglądałam też właśnie, słuchałam bardzo ciekawego z nim wywiadu, ale on odpowiedział i to mnie przekonało, że przez większą część historii ludzkiej taki system panował, prawda? No, demokracja na przykład jest bardzo świeżym wymysłem, wytworem. Przez większość czasu jednak panował ten system feudalny. I tak samo z religią, bo mnie na przykład trochę uderzyło to, że on pisząc o przyszłości tutaj jest bardzo ważnym elementem religia, a raczej jak my myślimy o przyszłości, przynajmniej ja jak myślę o tym świecie zachodnim, to jednak przewiduje, że to społeczeństwo jednak będzie zlaicyzowane i ta religia będzie przynajmniej taka tradycyjna religia, Kościół będzie odchodzić w niepamięć, ale tutaj też właśnie przez większą część czasu religia kształtowała społeczeństwo i stanowiła bardzo ważny element i dlatego on taki świat stworzył. Mhm. Jeśli chodzi o tą religię, to jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, ale też są takie głosy, to pewnie słyszałaś. Jak się śledzi aktualne trendy, to można byłoby tak powiedzieć, że będzie postępować laicyzacja, ale są tacy myśliciele, którzy twierdzą, że religia nigdy nie zniknie, że po prostu nie ma takiej możliwości, że jest tak, że ten pierwiastek taki religijny czy religiotwórczy, on tkwi w człowieku jakby na stałe i że ona może przechodzić różne metamorfozy. No też nie wiem, czy się zetknęłaś z tym, ale czasami jak się wierzący bronią przed ateistami, to twierdzą, że ta niewiara też się przeradza w jakąś taką pseudoreligię, w jakieś fanatyczne postawy, że ateizm też takie formy przyjmuje. Ale to właśnie może się skupimy na tym, jak przejdziemy do tej religii. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że a propos tego feudalizmu, że jeżeli mogę się podzielić swoimi wrażeniami, to jeżeli chodzi o tą odpowiedź Herberta, to też jest przecież tak, że różne rzeczy z przeszłości wracają i pojawiają się znowu i można odnieść wrażenie, że one są poniekąd nieśmiertelne. Na przykład feudalizm, wydaje mi się, że on istnieje współcześnie, bez wątpienia, tylko istnieje w zmodyfikowanej postaci, w takiej, że obecnie mamy do czynienia z czymś w rodzaju takiego państwowego feudalizmu, że są różne państwa, jedno państwo jest lennikiem, a drugie państwo jest wasalem. W takim sensie, że na przykład Stany Zjednoczone są lennikiem i ty musisz wchodzić w sojusze geopolityczne, ale przecież tak było to widać wyraźnie na przykładzie Chin, Indii, ale na przykładzie Polski tak samo, bo przecież o Polsce się mówi cały czas w taki sam sposób, że Polska nie jest w stanie być państwem samodzielnym geopolitycznie. To znaczy albo się decydujemy, że jesteśmy w obozie wschodnim i się przyjaźnimy z Rosją, albo decydujemy, że się przyjaźnimy ze Stanami Zjednoczonymi i no, to też jest tak, że to się wiąże potem z biznesem i to jest pewien rodzaj feudalizmu, to znaczy pozwolenia na to, żeby to państwo, które jest lennikiem, poniekąd pasożytowało na nas, stawiało tu jakieś fabryki, robiło tu interesy, wykorzystywało to militarnie, a my też czerpiemy korzyści z tego. I ciekawe jest to, że właśnie w tym świecie Duny, o tym też a propos polityki będziemy pewnie mówić, to jest taki feudalizm jakiś planetarny poniekąd, nie? Że w ogóle masz coś takiego z tymi różnymi planetami. Planetami rządzą różne rody i oni sobie decydują, kto chce się komu podporządkować i komu się to opłaca. I to jest taki obraz, nie wszystkie rzeczy w Dunie związane z tą wizją przyszłości mi się wydają wiarygodne, to jeszcze powiem co nie, ale to wydaje mi się wiarygodne, nie mam zastrzeżeń do tego. No i wracając do tych kobiet, to też jest tak, że można odnieść wrażenie, te Bene Gesserit są wpływowe, mają władzę, ale widać, że one są takie, że kobiety w ogóle są trochę na boczny tor odstawiane. Jest na przykład taka scena w tym filmie Denisa Villeneuve'a, jak Jessica trafiają tam do tych Fremenów i Jessica ma walczyć ze Stilgarem, prawda? I on mówi jej, że ona nie jest godna tego, żeby być tym czempionem. Paul ma w jej imieniu walczyć.
No tak, to znaczy tutaj też stykamy się ze społecznością Fremenów, która jest ukształtowana przez bardzo ciężkie warunki i oczywiście tam ten mężczyzna to jest głowa rodziny. Fremeni też mogą mieć kilka żon. To jest wytłumaczone, że ze względów takich praktycznych, ale jednocześnie Fremeni mają tą funkcję matki wielebnej skopiowaną od Bene Gesserit, przez to właśnie przez rozsiewanie tych mitów. Ale wracając do głównego wątku, no tak jakby kobiety oficjalnie tutaj są takie z boku. I teraz pytanie, czy ty będziesz chciał przejść do takiej kwestii, czy Bene Gesserit są feministkami, tak tutaj uogólniając? Wiesz co, no jak postawiłaś takie pytanie, to aż kusi, żeby przejść do niego. Bo ja się nad tym zastanawiałam i stwierdzam, że nie. Ja czytając książkę zupełnie takie myśli mi nie nachodziły, ponieważ feminizm, i tutaj oczywiście nie będziemy rozróżniać, która fala, ma za zadanie jakby podnieść jakość życia kobiety w społeczeństwie według jakichś swoich założeń. Natomiast Bene Gesserit, one służą, ale nie służą kobietom, służą ogólnie ludzkości i one traktują i mężczyzn, i kobiety tylko jako drogi do jakiegoś celu. Oczywiście one stwarzają warunki zrobienia w cudzysłowie kariery jakimś jednostkom, ale to jest tylko droga do celu. Mhm. No ale czy to nie jest tak, że one w pewnym sensie się wyemancypowały w takim świecie, który temu nie sprzyjał, w związku z tym, że na przykład że one sobie same wszystko stworzyły, to znaczy nie ma tej oficjalnej ścieżki kariery dla kobiet, nie ma takiej oficjalnej edukacji, ale one mają swoją edukację, one mają swoje treningi i one to sobie tak zorganizowały, że w ogóle mają to najlepsze we wszechświecie i jakoś tak się kryją się z tym, to znaczy można odnieść wrażenie, że one taką rolę odgrywają, żeby jakby tego męskiego ego, mężczyznom nie odebrać ich ego, że one są w cieniu trochę, ale że one wszystko, czego potrzebują, czego chcą, wszystko, co pozwala im realizować swoje ambicje, mają tak naprawdę, tylko nie mówią o tym. Tak, rzeczywiście one stworzyły sobie właśnie taką niszę, taką enklawę, więc no, jakichś tutaj aspektów feminizmu można się dopatrywać. Ale myślę też, że Herbert tutaj świetnie przypisał taki zakon i takie umiejętności kobietom, ponieważ one poza tym, że mogą kontrolować przemiany chemiczne w swoim organizmie, mogą też spowolnić starzenie, ale aczkolwiek jest to zabronione przez zakon, ale na pewno zdarzały się jednostki, które to robiły. Używają głosu, mają cały zestaw ćwiczeń prana, bindu właśnie do kontrolowania swoich mięśni, swoich odruchów i są też świetnymi obserwatorkami, czyli one mogą wyczytać z człowieka jak z otwartej księgi na podstawie jakichś gestów, spojrzeń, jakiegoś dosłownie małego drżenia mięśni i myślę, że statystycznie oczywiście, bo jak to się mówi, statystyka nie opisuje jednostki, to jednak kobiety są lepsze w odczytywaniu emocji. Mhm. I tutaj myślę, że Herbert świetnie zrobił, przypisując ten zakon kobietom. Natomiast szkołę mentatów, czyli typowo właśnie nacisk na umysł, na matematykę, bardziej na tą ścisłą stronę, przypisał mężczyznom. Ale tu zaznaczam, to jest wszystko, jakby opieram się o statystykę, bo wiadomo, może być też kobieta, która ma bardziej... No właśnie, wiesz, wiele feministek by się wkurzyło, gdyby usłyszało Tak, więc coś dlatego takiego. tutaj podkreślam, że to mówię statystycznie. Tak, no że to takie stereotypowe obrazy, no ale jakby o książce rozmawiamy teraz, a w książce coś takiego jest z tym odczytywaniem emocji, przecież jest też coś takiego, że Paul właśnie w związku z tym, że on ma w sobie te elementy kobiece i był przez Bene Gesserit wychowywany, on też ma taką umiejętność. Jest coś takiego, prawda, że potrafi te emocje rozpoznawać lepiej niż inni mężczyźni właśnie w związku z tym. Tak, są sceny opisane jego rozmów z ojcem, kiedy on widzi w nim zmęczenie, widzi w nim jakąś nerwowość, kiedy na spotkaniu właśnie już na Arrakis,
na spotkaniu z żołnierzami, z tymi ludźmi, którzy służą Atrydom. Książę Leto stara się być taki pewny siebie, stara się ich podtrzymywać na duchu, tam wrzuca jakieś kawały, anegdotki i dla nich jest po prostu, wydaje się być, że on się trzyma kupy, że tu ma wszystko pod kontrolą, a Paul tutaj widzi to jego zmęczenie, widzi ten jego strach i jego niepewność. Jeśli chodzi o Bene Gesserit, to dla mnie też ciekawy jest taki wątek, że to jest teoretycznie jakieś bractwo polityczne, powiedzmy, ale ono jest tak zwarte w sensie religijnym, ono mi się kojarzy z bractwem pitagorejskim, starożytnym, jeśli chodzi o odniesienia filozoficzne. Zresztą z Pitagorejczykami też tak było, że oni są, jakby sama postać Pitagorasa, ona jest taka półlegendarna, to znaczy Pitagoras na przykład rzekomo twierdził, że pamiętał swoje poprzednie wcielenia i opowiadał wszystkim dokładnie, co się działo w jego poprzednich życiach. Ten motyw reinkarnacji jest ciekawy. No i tutaj Bene Gesserit też spowija taka aura właśnie jakaś taka mistyczna, religijna, taka, że one to są jakby różne kobiety, różne jednostki, na przykład Jessica, przecież to jest silna, bardzo silna postać kobieca, w ogóle niebanalna bohaterka, fajna, ale one też poniekąd są połączone wszystkie ze sobą, jakby były jakimś jednym organizmem, taki organicyzm tutaj istnieje w ramach tego bractwa. Ciekawe jest też to, o czym mówiłaś, że one mają dostęp do wspomnień z tego, co się wydarzyło dawniej. Jest coś takiego też u Carla Gustawa Junga, nieświadomość zbiorowa, że my wszyscy uczestniczymy w nieświadomości zbiorowej i to też jakby jakieś analogie tutaj się pojawiają, że tutaj jest taka perspektywa jakiegoś takiego właśnie przekraczania czasu i udziału w takim obejmującym, które jest właśnie jakąś wiedzą wielopokoleniową, że jednostka uczestniczy w czymś takim, co jest szersze niż ona sama. No i to jest takie właśnie jakieś stricte mistyczne, religijne, aż można byłoby powiedzieć, o tym będziemy rozmawiać, że w tym świecie religia to jest przede wszystkim narzędzie polityczne, ale jeżeli szukać gdzieś zalążków jakiejś takiej prawdziwej religijności poniekąd, chociaż tutaj też nie ma wszystkich elementów tego, to te Bene Gesserit są trochę takim bractwem religijnym właśnie. Tak, no rzeczywiście one mają taką otoczkę mistycyzmu. Chociaż gdybym ja miała szukać tutaj źródła prawdziwej religii, to jednak skupiałabym się na Fremenach, jednak bym ich tutaj wskazała, chociaż te przesądy, które rozsiewały Bene Gesserit, wpływały na Fremenów, więc rzeczywiście można by się tutaj znowu cofnąć do Bene Gesserit jako źródła religii. No, ja jak sobie wypisywałem te cechy Bene Gesserit, to wypisałem takie: nadczłowiecza wiedza genetyczna, o tym już rozmawialiśmy, przewidywanie przyszłości, kontrola nad ciałem i umysłem, wyjątkowe zdolności interpersonalne, to mówiłaś właśnie na przykład o tym odczytywaniu emocji, manipulacja ludźmi i wydarzeniami, zdolność kształtowania tożsamości, kontrola nad swoimi odczuciami, długowieczność, bo jak to jest z tą długowiecznością, jak długo one żyją? Powiem szczerze, że nie pamiętam, nie wiem nawet, czy w książce jakby to było konkretnie napisane, ile na przykład najdłużej żyła Bene Gesserit. No one po prostu mogą zwalniać bardzo swój metabolizm i prawie po prostu wydawać się długowieczne czy wieczne nawet. Ale mówię szczerze, nie pamiętam, czy tam była podana jakaś konkretna liczba, ile one mogą najdłużej żyć. W każdym razie no, widać, że tych ich umiejętności nadzwyczajnych jest sporo. I tutaj znowu trudno nie zejść na ten temat polityki, bo one się wiążą z taką wizją polityki, że polityka to jest taka władza zakulisowa i długotrwała. To znaczy, my jak we współczesnym świecie myślimy o polityce, to mamy kogoś wybrać na 4 lata i zakładamy, że przez 4 lata się wszystko zmieni, nie? Że wybieramy jeden rząd zamiast drugiego i tak naprawdę o to chodzi. A można odnieść wrażenie, no i są też takie teorie filozoficzne, socjologiczne, chociaż nie wiedziałem, kogo dokładnie tu wskazać. Michel Foucault na przykład pisał o mechanizmach władzy, że te mechanizmy władzy tkwią nie tu, gdzie się wydaje, nie tkwią gdzieś na świeczniku, tylko one są wpisane w społeczeństwo na jakimś głębokim poziomie. W każdym razie, jak się patrzy na politykę przez pryzmat tych doświadczeń Bene Gesserit, to można byłoby powiedzieć, że te wybory co 4 lata
to jest jakaś pseudopolityka i to jest trochę mydlenie oczu, a prawdziwa polityka to jest właśnie taka władza zakulisowa, jakieś drobne manipulacje i takie procesy, które trwają setki lat i są właśnie rozpisane na wiele różnych pokoleń. Jakie masz przemyślenia z tym związane? Bo dla mnie to jest fascynujące naprawdę. Myślę, że to jest niebanalny temat, który też się domaga tego, żeby o nim długo rozmawiać. Tak, no tutaj Bene Gesserit rzeczywiście one patrzą całościowo, mają jakiś plan i tymi swoimi jakimiś mniejszymi czy większymi działaniami starają się tą ludzkość, tą elitę ludzkości nakierować na jakieś działania. I one mi się właśnie też tak trochę kojarzą z jakimiś organizacjami, które mamy dzisiaj we wszechświecie. Grupa Bilderberga na przykład. Znaczy tutaj, żebyśmy też, może nie będę wchodzić, żeby nie za bardzo tutaj powiało klimatem jakichś teorii spiskowych, ale no myślę, że tak jest w dzisiejszym świecie, że mamy prezydentów, mamy jakieś osoby na oficjalnych stanowiskach, ale jednak te najważniejsze decyzje to zapadają gdzieś tam za kulisami. Ja pamiętam, że była taka rozmowa chyba Obamy, chyba z Putinem, ale nie jestem pewna, to już wiele lat temu. Była jakaś oficjalna rozmowa, była prasa, zdjęcia, wiadomo. I Obama myślał, że już mu wyłączyli mikrofon i mówi coś do Putina, no tak musiałem powiedzieć tutaj przed prasą, ale to my się zaraz dogadamy. I myślę, że to właśnie pokazuje, jak rzeczywiście wygląda polityka. I tak, i tak jak się robi kampanie wyborcze, to patrzy się na to, co jest jakby polityka też nie dzisiejsza polityka, tak jak się ją uprawia, ona nie wybiega daleko w przyszłość, ona reaguje na rzeczywistość. Czyli mamy jakiś problem, załóżmy, nie wiem, mamy wysoką inflację, no dobrze, to co my tu szybko możemy zrobić, żeby jakoś ludziom pomóc przeżyć w tej inflacji? Tak samo jak ze stopami procentowymi. Dobrze, to mamy za dużą inflację, podwyższamy stopy procentowe. Inflacja spada, obniżamy stopy procentowe. Czyli to jest taka gra, właśnie taki reakcjonizm, a nie myślimy, no dobrze, a co będzie z tą ekonomią za 10 lat, za 50 lat, za 100 lat? A tutaj właśnie jest jakiś plan, który wybiega w przyszłość i to właśnie też ma zapewnić ten Kwisatz-Haderach, czyli on ma widzieć wszystkie możliwe linie czasowe i dzięki temu można się jakoś nakierować na tą najlepszą. No tak, ale właśnie pytanie, czy to, o czym ty mówisz, taka polityka reakcyjna, z którą my mamy do czynienia, to nie jest tak naprawdę, że to nie jest żadna realna polityka, że to jest trochę pseudopolityka właśnie, na której my się skupiamy, która jest jakimś PR-em. Ci politycy ze świecznika to są często jacyś figuranci, że ci się podsuwa dwóch polityków, możesz sobie wybrać jednego albo drugiego, a przecież w świecie istnieją bardzo skomplikowane procesy, długotrwałe procesy, w takim sensie, że no, jakby masz rząd w danym momencie i masz na przykład jakiś spadek cen albo wzrost cen i my wtedy instynktownie przyjmujemy, że to jakby rząd za to odpowiada. Trzeba szybko zmienić rząd. A jest tak, że na przykład gospodarka się rozwija albo gospodarka wchodzi w kryzysy różne, to ktoś może uznać, że to są jakieś banały. No i to są banały, ale jakby o tym często nie myślimy, że są takie procesy, które trwają wiele lat i rząd w zasadzie ich nie kreuje od początku do końca. Rząd się może do nich ustosunkowywać. To znaczy mamy coś takiego, że się rozwijają jakieś branże, rozwijają się nowe technologie, rozwija się nauka. Przecież to wszystko ma ogromny wpływ na ceny, na jakość naszego życia i tak dalej. I to też są takie procesy, które moim zdaniem świat jest na tyle skomplikowany, że trudno byłoby nimi zarządzać w taki systemowy sposób. Myślę, że one są nieprzewidywalne, ale myślę, że w jakimś stopniu na pewno się nimi zarządza. No one mają takie znaczenie, że na pewno ktoś myśli o tym i jakby koncentruje się na tym. I myślę, że no, jakby ktoś, kto koncentruje się na takich procesach, może mieć faktycznie jakąś ogromną władzę. Zresztą o tym ty też wspomniałaś i to też jest jakiś banał trochę. Ja oglądałem ostatnio, pamiętam, jakiś odcinek na YouTubie o BlackRock, takiej konglomeracji różnych firm. No i wiadomo było już od jakiegoś czasu, że mamy do czynienia z takim
racjonizmem, że masz jakieś tam wydarzenia polityczne na skalę światową i siedzi tam prezydent Stanów Zjednoczonych, potem siedzi tam prezydent Brazylii i ma tabliczkę Brazil, a obok siedzi Bill Gates i ma tabliczkę Microsoft i dalej siedzi kto inny i że to już jest taka fuzja takich różnych wpływów, które są nieczysto polityczne, a tak naprawdę warto postawić pytanie, czy polityka nie tkwi w ogóle nie w tym miejscu, na którym my koncentrujemy naszą uwagę. I mówisz, że nie chcesz schodzić na tematy teorii spiskowych, ale właśnie to Bene Gesserit przecież ściśle nas naprowadza na takie tematy i taką optykę nam podsuwa i podsuwa nam takie pytanie, czy nie powinniśmy właśnie tak spojrzeć na politykę, że polityka to jest właśnie coś takiego, co się wiąże z jakimiś zakulisowymi, długotrwałymi działaniami. Tak, ja widziałam też zdjęcie podczas mistrzostw w Katarze, zdjęcie Ilona Muska rozmawiającego z tymi władcami Kataru, nie wiem, czy tam jak się ich tytułuje, czy to są jacyś książęta. I właśnie tak sobie pomyślałam, no na pewno nie rozmawiali tam o piłce, tylko o jakichś przedsięwzięciach, które właśnie no Elon Musk nie jest żadnym, nie został wybrany przez ludzi na żadnego jakiegoś, nie wiem, prezydenta, premiera, a no ma ogromną władzę i no wszystkie te firmy technologiczne. No tutaj gildia kosmiczna, prawda? Ja bym gildię kosmiczną porównała właśnie do takiego Google'a, czyli mają monopol na podróż międzyplanetarną, bez której no, nie istniałby handel, a to głównie właśnie na handlu bogacą się te rody. No to tak jakbyśmy dzisiaj nie mieli Google'a lub w ogóle nie mieli internetu, no to też to życie byłoby o wiele trudniejsze. Właśnie, ale poza gildią jest tam to jedno przedsiębiorstwo, o którym wspomniałaś. Przypomnisz, jak ono się nazywało? Coam, czyli to jest przedsiębiorstwo, które ma kontrolę właśnie nad handlem, też nad handlem przyprawą i imperator ma 20% głosów w Radzie Nadzorczej, ale on oczywiście ma tam swoich popleczników. Tam jest nawet napisane w książce, że w momencie rozpoczęcia akcji to Shaddam IV i jego poplecznicy mają tam około 56% głosów w kompanii Coam. I to też jest właśnie jakiś taki konglomerat, jakaś korporacja, no, która oczywiście pozwala na wzbogacanie się rodów wysokich. Okej, czyli co, jest też coś takiego w Dune'ie, jak taki jakiś korporacjonizm, czy taki kapitalistyczny model w ogóle zarządzania wszechświatem, w takim sensie, że tak, mówi się na przykład o późnym kapitalizmie, że w późnym kapitalizmie to jest tak, że masz już jakby, że kapitalizm w ogóle zmierza w kierunku monopolizacji jakichś tam rzeczy, że powstają monopole, jeżeli się temu nie zapobiega poprzez jakiś tam interwencjonizm państwowy. I w tym późnym kapitalizmie nie masz jakiejś dynamicznej rywalizacji na rynku, tylko masz już wszystko zabetonowane, masz już monopole i tutaj w tym świecie Duny to by było tak, że to już jest jakiś w ogóle najpóźniejszy kapitalizm, jaki sobie można wyobrazić. W takim sensie, że właśnie masz taki, teoretycznie to jest jakiś ład kapitalistyczny, ale masz po prostu te monopole, które wszystko kontrolują i to są takie korporacje, tak jak mówisz, tak jak ta gildia, które mają jakąś przeogromną władzę na cały wszechświat. Tak, zdecydowanie. Dobra, trochę odeszliśmy od tematu, a cały czas teoretycznie omawiamy te kobiety, feminizm. Chciałem cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. Jest też taki motyw filozoficzny, jest w ogóle filozofia ciała, która się wiąże z tym, jakby jak my powinniśmy swojego ciała doświadczać, jak je postrzegać, jaki mieć stosunek z własnym ciałem. Jakiś czas temu odbyłem rozmowę z koleżanką, która skończyła filozofię też i ona postawiła taką tezę, że jej zdaniem kobiety mają lepszy stosunek z własnym ciałem niż mężczyźni, że one w ogóle lepiej rozumieją swoje ciała w związku z czysto biologicznymi różnymi pobudkami i że na przykład jak się pisze teksty, no to jest coś takiego, nad czym feministki ubolewają. Ja z tym się zgadzam w dużym stopniu, że w kulturze teraz to się zaczyna zmieniać, ale w kulturze często brakuje kobiecego punktu widzenia i że na przykład teksty z dziedziny filozofii ciała powinny pisać kobiety i że jakby wszyscy na tym skorzystamy. Nie tylko kobiety, nie w takim sensie, że to powinno być jakieś reglamentowane, ale że ten ich głos byłby cenny.
I Bene Gesserit coś takiego też jakby reprezentują, bo tutaj ten stosunek z własnym ciałem jest istotny i one jakby uczyniły atut, wielką siłę z tego swojego ciała. Tak jak wspominałaś na przykład o umiejętności kontrolowania tych procesów metabolicznych za pomocą jakichś technik jogicznych właśnie. Co myślisz o takiej tezie, że właśnie ta cielesność tutaj jest tak istotna i że jakby z tego moglibyśmy się czegoś nauczyć? Tylko też to kontrolowanie ciała też jest drogą do jakiegoś celu, prawda? Czyli na przykład kontrolują swój metabolizm, żeby, nie wiem, na przykład być szczupłe, prawda? Bo te Bene Gesserit często były kochankami wysokich rodów Lady Jessica, i jej dbanie o ciało też ma być drogą do jakiegoś celu. No, ten książę ma się w niej zakochać i ona ma mieć na niego jakiś wpływ. Ale no właściwie tak, to zrozumienie ciała, jakieś takie staranie się, dzisiaj mamy, prawda, problem ze stresem, czyli nauka jakichś technik, które pozwalają trochę uwolnić ten stres, no to jest jak najbardziej korzystne. Ale tutaj jeszcze wrócę do tego, co mówiłeś o tym właśnie stosunku do ciała, że to kobiety są bardziej świadome tego ciała. No ja myślę, że dzisiaj jest duży z tym problem z postrzeganiem ciała zarówno przez kobiety, ale i mężczyzn, właśnie w dużej mierze przez kino, dlatego że prezentuje nam się osoby, które mają ciała idealne, są piękne. Przykładowo filmy Marvela, ci wszyscy główni bohaterowie mężczyźni to tam po prostu wyrzeźbieni. No. I też się żartuje, że dzisiaj aktor to on nie przygotowuje się do roli jakby wczuwając się w daną postać, ucząc się gry, ale po prostu spędza ileś godzin na siłowni i trzyma ścisłą dietę. Tak, znaczy, Więc jeżeli mogę ci wejść w słowo, to oni, jak faceci się przygotowują do tych ról, to oni biorą sterydy. Jakby to nie ulega wątpliwości, bo nie ma często szansy, żeby się tak szybko przygotować do tych ról i tak wyglądać, więc to raczej nie ulega wątpliwości, że oni spędzają więcej czasu na siłowni i jeszcze przyjmują różne substancje. tak, ale właśnie ta znajomość ciała i znajomość procesów, czyli na przykład hormony są bardzo ważne, czyli ja to tak rozumiem, że Bene Gesserit mogą kontrolować swoje hormony, czyli na przykład pojawia się jakaś stresująca sytuacja, a one ten poziom adrenaliny zmniejszają. No to na pewno bardzo by było przydatne i też taka może świadome oddychanie. O tym się często też mówi, że współcześni ludzie tak szybko, płytko oddychają, a najlepiej jest oddychać przeponowo. Także rzeczywiście tu jakby jest to dobra wskazówka dla ludzi. No, wiesz co, jeżeli chodzi o to oddychanie, to ja mógłbym z własnego doświadczenia powiedzieć trochę, że medytacja, a jakby oddychanie to jest punkt kluczowy w medytacji. To jest coś takiego, co w ogromnym stopniu zmieniło moje życie i co myślę, że jest po prostu kluczowe, jeżeli jakby żyjąc we współczesnym świecie, gdzie właśnie ten stres jest nam tak dawkowany w dziwaczny sposób, w takim sensie, że on się nie wiąże z jakimś zagrożeniem, nie uciekasz przed niedźwiedziem polarnym, tylko po prostu masz ten stres wstrzykiwany non-stop, po prostu w jakichś małych dawkach. I jeszcze jeżeli ktoś jest jakiś bardziej wrażliwy, no to bardzo trudno byłoby sobie radzić bez technik oddechowych. Ja przeszedłem drogę od takiej bardziej tradycyjnej medytacji do ćwiczeń oddechowych Wima Hofa. Nie wiem, czy się z nimi zetknęłaś. Tak. Oglądałam filmiki o nim. No i to mi niezwykle dużo daje i to w ogóle też jest coś takiego, co mnie interesuje w sensie filozoficznym i to też poniekąd w przypadku tego Bene Gesserit wybrzmiewa w tych technikach prana bindu, bo przecież ten oddech tutaj jest istotny, prawda? Jest jeśli chodzi o Bene Gesserit, to istotny jest ten element związku ciała i umysłu. W filozofii to się określa mianem związku psychofizycznego. Kartezjusz o tym pisał, że jest tak, że że człowiek się składa z dwóch odrębnych substancji, z ciała i z umysłu, powiedzmy. I Kartezjusz się zastanawiał nad tym, jak one się łączą. Potem w ogóle cała ta postkartezjańska filozofia, Malebranche, Leibniz, dotyczyła tego, jak sobie poradzić z problemem psychofizycznym, a problem psychofizyczny polega właśnie na tym, że jest taka przepaść pomiędzy ciałem i umysłem i nie wiadomo, jak one się łączą ze sobą. I Kartezjusz kombinował, wymyślał jakieś tam rzeczy i wymyślił na przykład, że w mózgu jest taka część szyszynka i że szyszynka to jest element, gdzie
gdzie tkwi dusza poniekąd, że jakby tam się łączy ciało z duszą. A wydaje mi się, jakby z punktu widzenia współczesnej filozofii wiadomo, że to są błędnie postawione problemy. To nie są pytania, na które się powinno odpowiedzieć, bo to chodzi o to, jakie koncepcje legły u tego wszystkiego. Ale gdyby chcieć szukać jakiegoś połączenia pomiędzy duszą a ciałem właśnie poniekąd, i to jest też coś, o czym Wim Hof mówi, to tym połączeniem jest oddech właśnie. I ten oddech, ja uważam, że on ma niezwykle doniosłą rolę w ludzkim życiu, w takim sensie, że Wim Hof właśnie o tym mówił, że twoje życie się zaczyna wtedy, kiedy bierzesz pierwszy oddech, kończy się wtedy, kiedy bierzesz go po raz ostatni. I oddech kontroluje stany fizjologiczne w ogromnym stopniu właśnie, bo jak się jest nerwowym, tak jak mówiłaś o tych hormonach, o tym, że te Bene Gesserit są się w stanie uspokajać, to jest tak, że jak my się stresujemy, to zaczynamy oddychać coraz szybciej, ale ciekawe jest to, że świadomość pozwala nam odwrócić te procesy, jeżeli się nauczymy tego, poświęcimy trochę uwagi tym technikom oddechowym i my jesteśmy w stanie zacząć oddychać wolniej w jakichś stresujących sytuacjach, żeby zapanować nad swoim organizmem właśnie. I to jest takie miejsce, gdzie te stany świadomości ściśle łączą się z cielesnością. Może już o to zahaczyliśmy, właśnie te techniki prana bindu. Nie wiem, czy tutaj chciałabyś coś dodać, na czym one dokładnie polegają, czy twoim zdaniem jest tak, jak ja zasygnalizowałem, zasugerowałem, że to jest takie jogiczne, jak jakieś z hinduizmu w zasadzie i że one to uczyniły częścią tego swojego szkolenia. Tak, tak. Tutaj chodzi po prostu o kontrolowanie nawet najmniejszego mięśnia, najmniejszej komórki swojego ciała. Też w książce jest opisane, że Paul właśnie wykonuje to ćwiczenie. Ale ja bym tu chciała jeszcze wrócić, bo w filmie też jest scena, kiedy Paul zostaje poddany temu testowi z tą skrzyneczką i Jessica wymawia litanię przeciw strachowi. Ona też się często tutaj przejawia przez książkę, czyli takie nawet nie tyle oddechem, ale takim jakimś, jakaś taka manifestacja, powtarzanie jakiejś mantry, czyli uspokajanie się, taki wewnętrzny dialog, który uspokaja człowieka. To też jest ciekawy element. Tam jest jakoś mówione, czyli że spojrzę strachu prosto w oczy, tam przejdę jakoś przez niego. To jest też bardzo ciekawy element. Tak, tak, no to brzmi ciekawie, to jakby właśnie skłania do jakiejś refleksji. Jest taka książka francuskiego filozofa Pierre'a Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tak się nazywa, i to w ogóle wiąże się z taką wizją, że w starożytności filozofia była w zasadzie tylko filozofią praktyczną, czyli właśnie była ćwiczeniem duchowym i że to nawet jeżeli tam były elementy teoretyczne, to one też służyły celom praktycznym, to znaczy, żeby być lepszym człowiekiem, lepiej żyć, kontrolować siebie samego, dobrze przeżyć życie. To jest teza, którą ten Pierre Hadot stawia, przy czym trzeba zaznaczyć, że wielu badaczy starożytności się nie zgadza z nim, że to jest po prostu interpretacyjna teza, ale no, filozofia w dużym stopniu na pewno jest tym. Jest coś takiego jak filozofia praktyczna, filozofia jako zestaw tych ćwiczeń duchowych i to, o czym mówisz, też podpada pod te ćwiczenia. To jest coś takiego, o czym wielu myślicieli wspominało. To znaczy, takich ćwiczeń duchowych jest sporo. To jest między innymi oddech, to są na przykład maksymy, które pamiętasz. Pamiętasz jakieś maksymy filozoficzne, które możesz sobie powtarzać w istotnych sytuacjach. To są jakieś wzorce osobowe, powiedzmy, które masz. Możesz sobie postawić przed oczami, jak ktoś, kogo ty podziwiasz, by się zachował w danej sytuacji. Ale właśnie te maksymy, pamięć o jakichś takich zasadach, kluczowych zasadach filozoficznych, to też może funkcjonować jak takie mantry właśnie poniekąd, które ty wykorzystujesz, uczysz się je wykorzystywać w trudnych sytuacjach. Dobra, to następny obszar tematyczny, ekologia w Dune i o tym też już wspomnieliśmy na samym początku. To jest przede wszystkim planeta Arrakis i Fremeni. I ciekawe jest to, że tutaj się pojawiają takie wątki życia w zgodzie z naturą, właśnie tego wykorzystania zasobów naturalnych w rozważny sposób. Te filtraki, czyli te stroje, które Fremeni noszą i które są w stanie filtrować wodę. I z nimi jest tak, zdaje się, że oni są w stanie przez jakiś dłuższy czas jakby funkcjonować tylko dzięki temu, co te stroje im dają, bo one filtrują pot, jakieś substancje organiczne i Tak, można to pić odchody znowu, tak? filtrują, mocz filtrują, tak. No i to też jest coś takiego, co rodzi szereg różnych pytań filozoficznych. Jakiś czas temu
Jest taki kanał na YouTubie, który ja ostatnio oglądam regularnie, Horses. I na tym kanale Horses był odcinek o tym, że o czymś takim, co się nazywa environmentalizm, powiedzmy, czyli właśnie taka postawa, że się powinno traktować siebie samego jako część środowiska. Przeciwieństwem tego jest antropocentryzm, czyli coś, co antropocentryzm to w ogóle wieloznaczne pojęcie, ale w takim kontekście ekologicznym ono oznacza, że człowiek stoi na szczycie tej piramidy natury i że on ma sobie takim biblijnym wydaniu, że człowiek może sobie podporządkować jakieś inne zwierzęta i że on może przekształcać rzeczywistość pod kątem swoich potrzeb. A ci zwolennicy filozofii ekologii twierdzą, że tak nie jest i że człowiek jest częścią natury i że on powinien żyć w zgodzie z tą naturą i nie postrzegać tego w takich kategoriach hierarchicznych, tylko organicznych, że przyroda, świat to jest jeden organizm i człowiek jest tylko cząstką tego wszystkiego. I zdaje się, że Fremeni tak postrzegają siebie samych, a cała reszta tego wszechświata i te rody, które chcą po prostu eksploatować ten melanż, nie. One to traktują po prostu jako zasób i na tym polega różnica pomiędzy nimi i ta wyjątkowość i jakby takie pozytywne przedstawienie tych Fremenów. Tak, ale ja się jeszcze cofnę do przeciwstawienia Harkonnenów z rodem z Atrydami, ponieważ to widzimy też w filmie. Giedi Prime, czyli planeta Barona, jest bardzo uprzemysłowiona. Tam jest pełna jakichś kopalni i fabryk. Natomiast głównym towarem eksportowym Kaladanu, czyli rodzinnej planety Atrydów, jest ryż Pundi. Czyli mamy tu zestawienie, mamy tutaj tą planetę przemysłową i planetę taką rolniczą, czyli ci Harkonnenowie, oni tam nie zważają na ekologię, po prostu wyciskają co się da, natomiast ci Atrydzi, no to tacy bardziej pozytywni rolnicy tam nie szkodzą tej planecie, więc tutaj już mamy trochę takie zestawienie, że no może ci Atrydzi to są lepsi od tych Harkonnenów, ale jednak mimo wszystko oni też chcą po prostu pozyskiwać ten melanż, pozyskiwać przyprawę i rzeczywiście dla wysokich rodów to Duna jest po prostu takim środkiem do celu. Zależy im tylko na tym jedynym zasobie, który tworzy tą planetę ważną. Natomiast Fremeni, no oni zachowują się ekologicznie, ponieważ muszą, bo inaczej by nie przeżyli, czyli muszą tą wodę zbierać po prostu skąd się da. Oni tam mają jakieś oddzielacze wilgoci, różne urządzenia, które im tą wodę zbierają. Tutaj może byśmy zahaczyli o planetologa imperialnego, Liet Kynes. On w filmie tym najnowszym zastąpiono płeć, czyli kobieta jest tym planetologiem, co jednak w duchu Herberta raczej byłoby to niemożliwe, ponieważ wiadomo, no jest to taki świat patriarchalny, feudalny, gdzie są ścisłe podziały. I to jest też bardzo ciekawa postać. I ten Liet Kynes, on odziedziczył swoją rolę po ojcu i to pierwszy jego ojciec właśnie udało mu się temu ojcu przekonać Fremenów, że Arrakis może stać się czymś więcej i może stać się planetą bardziej przyjazną. I Liet też jest właśnie tym spadkobiercą spuścizny swojego ojca i on jest człowiekiem imperium, prawda? Ponieważ ma tą funkcję tego ekologa, planetologa imperialnego, ale on czuje się Fremenem, wziął sobie za żonę, no tutaj w filmie za męża Fremenkę i jest ich takim duchowym przywódcą. I on nadaje im też jakiś właśnie taki cel, czyli nie tylko przeżycie, że musimy przeżyć po prostu z dnia na dzień jakoś przed tymi najpierw Harkonnenami, potem Atrydami jakoś zdobyć gdzieś tą wodę, ale widzą jakiś głębszy plan. Ale tak, no oni żyją zgodnie z rytmem tej planety, czyli w dzień chowają się raczej w tych swoich siczach, w swoich jaskiniach, a jakieś przemieszczanie się następuje w nocy i czują tą planetę.
Okej, no tak, to jest ciekawe, ale jakby z tym wydobywaniem melanżu to jest tak, że te rody arystokratyczne, one sobie tego nawet nie stawiają w formie dylematu, czy zdobywać ten melanż, czy nie, bo wszyscy są tak uzależnieni od tego. Przecież jest tak, że te podróże międzyplanetarne byłyby niemożliwe, ale też o tym nie mówiliśmy. Jest coś takiego, że jak ludzie biorą ten melanż, żeby zyskiwać jakieś takie umiejętności nadnaturalne, to się uzależniają od niego w taki sposób, że jeżeli przestaną, to umrą, tak? Jak Tak, normalnie jak od tak. narkotyku. Tak, tak, dokładnie tak. I też no, melanż ma właśnie, to jest przyprawa geriatryczna, ona przedłuża życie, ma różne wartości zdrowotne, ale to jest też ciekawe, że świat Duny to jest świat pełen narkotyków. I ja przeczytałam takie zdanie, że jest to świat, w którym zabroniona jest sztuczna inteligencja, ale nikomu nie przeszkadza, że dużo ludzi chodzi po prostu naćpana różnymi substancjami, bo mamy melanż, mamy też ten sok z Safo, czyli taka kawa może połączona z amfetaminą, jest jeszcze semuta, czyli też taki narkotyk, który daje jakiś odjazd i jeszcze kilka tam narkotyków, więc to jest właśnie też w tym świecie ciekawe i on jest też przez to bardzo smutny, że ludzie jakby zamienili uzależnienie od sztucznej inteligencji na uzależnienie od substancji. Mhm. No tak, ale to też jest ciekawe, też na to zwróciłem uwagę, bo właśnie te środki psychoaktywne, jak to wiele zmienia. Tematem przewodnim Duny poniekąd jest ta ewolucja ludzkości, prawda? Że ona przechodziła jakieś różne przemiany i w jakim ona stadium jest obecnie. I tutaj właśnie te środki psychoaktywne, one miały ogromny wpływ na całą tą ewolucję właśnie poniekąd. Ostatnio jest moda na zainteresowanie tymi grzybami psychoaktywnymi. Nie wiem, czy oglądałaś na Netflixie, są jakieś materiały o tym. Cudowny świat grzybów, chyba tak się nazywa ten film, o grzybach, które mają właściwości halucynogenne, mają tą psylocybinę w sobie. I mówi się o tym, że te grzyby mogą mieć ogromny wpływ na całe nasze życie, w takim sensie, że te halucynacje pozwalają na przykład przeżyć własną śmierć i to zmienia w ogóle postrzeganie rzeczywistości. Można dostąpić Czy taką śmierci. śmierć kliniczną sobie, tak? No, Przeżyć. czy nie, kliniczną to jest trochę co innego, w takim sensie właśnie jakimś bardziej mistycznym. Jak Mhm, ludzie biorą tą psylocybinę, to opowiadają, że doświadczają śmierci ego w takim sensie mhm. buddyjskim, to znaczy mają poczucie, że widzą swoje ciało od zewnątrz, że widzą na przykład swoje starzejące się ciało w takim sensie przekraczania czasu i mają na przykład takie poczucie, no to też jest rozległy temat. Jest taka książka Aldusa Huxleya, Filozofia wieczysta. Jakie elementy wspólne można znaleźć we wszystkich filozofiach i religiach? I A Huxley. czy to jest ten Aldous Huxley od Nowego Wspaniałego Świata? Tak, tak. I właśnie ten od drzwi percepcji też, co on tam meskalinę brał, więc on też się Mhm. wiąże z tą tematyką substancji psychoaktywnych. I Huxley pisze o tym w tej filozofii wieczystej. To jest antologia tekstów, tam są wyimki z różnych tekstów religijnych, że na przykład takim uniwersalnym elementem jest poczucie łączności ze światem, że ty nie jesteś odrębną jednostką, tylko że cały świat, cała Ziemia to jest jedno i to samo. I ludzie, jak biorą tą psylocybinę, to podobno czują to, dostępują tej śmierci ego i czują takie poczucie łączności ze wszystkim. I w tym, no, ten film myślę, że warto obejrzeć, ten cudowny świat grzybów, bo on właśnie jest podszyty taką wizją filozoficzną, że jest poza grzybami, jest ta grzybnia, która w ogóle przenika całą Ziemię i łączy całą tą Ziemię i to jest taki organicyzm i my jako ludzie jesteśmy też połączeni z tym wszystkim, tylko tego nie rozumiemy, a jeżeli weźmiemy tą psylocybinę, to doznajemy rozszerzenia świadomości i wtedy sobie zdajemy sprawę z takich rzeczy, o których nie wiedzieliśmy wcześniej. I na przykład jest taka teoria, o tym w ogóle po raz pierwszy usłyszałem, więc nie wiem, czy to brzmi trochę jak pseudonaukowa teoria, ale być może ona jest traktowana poważnie. Hipoteza naćpanej małpy. Jak to się stało, że powstał człowiek w sensie ewolucyjnym? I jest taka hipoteza, że gdzieś tam na podstawie jakichś rozkładających się substancji w czasach pierwotnych wyrosły te grzyby halucynogenne
i że te istoty człekokształtne, jakieś tam małpy, zaczęły brać te grzyby, zaczęły dostępować stanów rozszerzonej świadomości i to jest coś takiego, co przyspieszyło ewolucję i co w ogóle doprowadziło do powstania człowieka. Oni w tym filmie na Netflixie właśnie wspominają o tym i to mi się od razu skojarzyło z Dune'ą, że tutaj masz te środki psychoaktywne, to jakby rozszerzanie stanów swojej świadomości, kształtowanie tej swojej świadomości wpływa na to czynnie i to się wpisuje też w ten proces ewolucji takiej trwającej tysiąclecia. Tak, no same Bene Gesserit, one też używają melanżu, też tego melanżu potrzebują i tam Jessica właśnie wspomina to jest taka dla nich inicjacja, że dopiero wtedy jak przejdą ten trans przyprawowy, to są taką pełnoprawną Bene Gesserit. I Fremeni również, no oni cały czas są jakby są wystawieni na działanie tej przyprawy, ale oni odbywają też takie orgie przyprawowe, w którym zażywają większej ilości i robią sobie imprezę. No też dlaczego to robią? Dlatego, no, że muszą też mieć jakąkolwiek rozrywkę. No, w tym ciężkim świecie muszą jakoś dać upust temu stresowi. No trans przyprawowy to brzmi jak gruba impreza. Tak, tak. Okej, wiesz co, jeżeli chodzi o tych Fremenów i ekologię, to dla mnie ciekawe było to, że jeżeli się ma tą filozofię, ekologię, jakieś ruchy ekologiczne współcześnie, to one często są dla mnie irytujące, bo one są niezwykle infantylne. Tak. To znaczy jest taka wizja przyrody jako takiej harmonijnej, miłej i w ogóle, wiesz, latają sobie motyle, ptaszki śpiewają i tak wygląda przyroda. Na YouTubie się udostępnia takie filmy, że tam pies tonął i kot wskoczył i go uratował, wciągnął na brzeg. Zdarzają się czasami takie rzeczy. I no, jakby ludzie się tym interesują, bo to jest pokrzepiające i optymistyczne. No, to tyle jest trochę tylko. modne teraz. No tak. Właśnie to tak, w ogóle takie ruchy ekologiczne i takie, wiesz, trochę się wiąże z tą laicyzacją, o której ty mówiłaś, bo się mówi, że ekologizm się staje poniekąd takim ekwiwalentem religii. Jak ktoś czuje pustkę w życiu, to się poniekąd wiąże tam z ruchami New Age, z jakimiś takimi elementami, że takie ożywienie przyrody, tam jest potrzebne poczucie łączności z czymś szerszym od nas, poczucie sensu, poczucie udziału w jakimś obejmującym i to nam może dać taka jakaś antropomorfizacja, czy nie wiem jak to określić, przyrody. To jest ciekawe, że na takiej filozofii się Awatar na przykład opiera. Nie wiem, czy widziałaś tego nowego Awatara. Tak, widziałam najnowszą część również. No, tam są przecież takie elementy. No, tyle tylko, że z taką wizją jest taki problem, że przyroda to jest masakra, jedna wielka masakra. To znaczy, no to jest druga strona medalu, bo te dobre elementy tam istnieją też. Ale no generalnie tam, nie wiem, ostatnio widziałem na YouTubie taki klip, jak w jakimś tam zoo chyba leżą sobie aligatory obok siebie, takie znudzone i nagle jeden aligator łapie drugiego za nogę, robi piruet i mu wyrywa tą nogę z impetem i zjada ją. I ludzie tam komentowali, bo ten drugi aligator z tą oderwaną nogą tak wygląda, jakby się nawet nie przejął tym. W takim sensie, że nie jestem nawet zły, jestem tylko rozczarowany, że mi zeżarłeś tą nogę. No i tak poniekąd wygląda też przyroda. I ciekawe jest to, że ten ekologizm w Dune'ie, on taki nie jest. To znaczy on nie jest naiwny, bo Fremeni doskonale wiedzą, że ta przyroda jest mordercza i właśnie na tym polega istota rzeczy, że oni wiedzą, że ona jest mordercza, ale mimo wszystko nauczyli się żyć w zgodzie z nią i mimo wszystko ją akceptują, właśnie nie w takim naiwnym wydaniu. Ja widziałam świetny dokument o szympansach i wiadomo, plemię szympansów, ono ma jakiegoś swojego lidera, ale zebrała się grupka młodych szympansów i oni chcieli tego lidera zdetronizować. I jeden członek tej grupy męczył i katował starszą samicę, miał widownię tylko dlatego, żeby pokazać, że on jest silny i że on się nikogo nie boi. Jakby nie było mu to potrzebne do przeżycia, tylko robił tak, żeby zbudować jakąś swoją wyższą pozycję społeczną. I jeszcze wracając do tego takiego naiwnego
podejścia do ekologii, no my dzisiaj nam się tak trochę wmawia, że no jak będziemy sortować te śmieci, to uratujemy planetę, ale w sumie mało kto się zastanawia, co później z tymi śmieciami się dzieje, czy rzeczywiście ten plastik jest przerabiany. No taka Coca-Cola, no to oni mogą sobie napisać na tej buteleczce, że to jest 100% recykling, ale kto to sprawdzi, bo przecież mają pieniądze na to, żeby jakieś chociażby organizacje, które to sprawdzają, żeby je przekupić. A wracając do Fremenów, tak, oni rzeczywiście, oni rozumieją tą planetę i podchodzą do niej tak właśnie religijnie, z taką czcią. I nawet czerwie, bo tutaj jeszcze nie powiedzieliśmy właściwie nic o czerwiach, czyli o tych stworzeniach, które przemierzają te piaski Duny. Oni traktują czerwia jako takie uosobienie Boga. Mają takie swoje pojęcie Szejhulut, które wywodzi się z ich jakiejś religii i dokładnie oznacza żeńską boginię ziemi, ale utożsamiają właśnie tą boginię, to bóstwo właśnie z czerwiem. Ten czerw jest taką personifikacją i potrafią też nad tymi czerwiami w pewnym stopniu zapanować, czyli szanują te czerwie, wiedzą, że mogą być one niebezpieczne, ale potrafią jakby w zgodzie z tymi czerwiami je użyć. No, też ciekawym elementem, który to wszystko ilustruje, jest ten sposób poruszania się po tej pustyni, ten ich taneczny krok, prawda? Tak, Chodzą tak. tym tanecznym krokiem w związku z tym, że rytm przyciąga te czerwie i kto inny, gdybyś tam przeszedł normalnie, to zostałby zaatakowany, a oni potrafią chodzić tak, żeby jakby uniknąć tego ataku. No i to jest taki symbol w ogóle symbol ich życia na tej planecie. I ciekawy, fajny całkiem, mi się podoba. Nie wiem, jaki ty masz stosunek do niego, że to jest właśnie takie, że oni swój chód dostosowali do planety i to też przesądza o tym, że oni no jakby, że oni są częścią tego wszystkiego poniekąd, że jakby oni żyją rytm tej planety, to jest rytm nie takiego mechanicznego ludzkiego chodu, tylko inny rytm i oni znają ten rytm, oni znają ten puls planety i poruszają się zgodnie z tym pulsem i to sprawia, że faktycznie uczestniczą w nim i można powiedzieć, że też pomimo tego, że ta planeta jest wroga, jest mordercza, wszyscy o tym mówią, to oni są jakby jednością z nią w takim sensie, w jakim można to osiągnąć. Tak, i przez to właśnie, że ten chód, ten taniec ma być chaotyczny, to też oddaje naturę tej planety, czyli no można znaleźć w niej jakieś wzorce, ale generalnie ona jest chaotyczna. Ciężko nad nią zapanować. Te wydobywanie przyprawy żniwiarkami jest też bardzo niebezpieczne, ponieważ właśnie w każdej chwili może nadejść czerw, może nadejść sumam, czyli właśnie ta okropna burza. I co jest też ciekawe, że Fremeni używają naturalnego środowiska, czyli to, jak planeta jest ukształtowana, aby się schronić, czyli żyją w tych siczach, które są zlokalizowane gdzieś tam właśnie głęboko w jaskiniach, co jest o wiele praktyczniejsze i trwalsze niż budowanie miasta. Mhm. Okej. Wiesz co, jest taka koncepcja w filozofii u Martina Heideggera. Martin Heidegger twierdził, że jest tak, że technologia i nauka mają w pewnym sensie wspólny korzeń, że jak się zastanawiamy nad stosunkiem współczesnego człowieka do rzeczywistości, to on się wiąże właśnie z rozwojem technologii i z rozwojem nauki poniekąd. I on to ocenia krytycznie jako coś złego, jako utratę kontaktu z byciem. No, tutaj jakby nie ma miejsca pewnie, żeby to omawiać szerzej, ale Heidegger sobie wyobrażał, że człowiek powinien żyć w takim bezpośrednim kontakcie ze swoim istnieniem i w rezultacie też ze swoim otoczeniem, bo jakby siłą rzeczy u Heideggera też są takie motywy, które pod ekologię mogą być podciągane. Jedna jego książka nosi tytuł Drogi lasu. Heidegger przeprowadził się do chaty w lesie, mieszkał tam i właśnie to mu pozwalało jakby ten kontakt z byciem wchodzić najwyraźniej. I on twierdził, że ze współczesną nauką i technologią jest tak, że ona się opiera na utracie kontaktu z byciem
i na takim przekształceniu świata w zasób do eksploatacji. I że to robi i współczesna technologia, i nauka, bo nauka też ma jakby fundament filozoficzny, zawsze się opiera na pewnym fundamencie filozoficznym i jego zdaniem to właśnie była ta degeneracja relacji z byciem. I Heidegger twierdził, że właśnie człowiek, który reprezentuje takie skłonności, on jak odnosi się do środowiska, to on we wszystkim, on jakby stawia to środowisko do swojej dyspozycji, to znaczy ma instrumentalny stosunek do niego i jakby w pewnym uproszczeniu zastanawia się, nie wchodzi w żywą relację ze swoim otoczeniem, tylko zastanawia się, jak może wszystko wykorzystać na swoją korzyść. I Heidegger teraz w takich dyskursach właśnie proekologicznych jest wykorzystywany i słusznie, bo on właśnie daje fundamenty pod taką filozofię ekologii, że my powinniśmy zrezygnować z takiej postawy, to znaczy postrzegania wszystkiego. Tutaj nawet nie chodzi o to, czym dokładnie jest technologia, tylko o to chodzi Heideggerowi, o optykę, o sposób oglądu rzeczywistości, że my mamy po prostu we krwi obecnie taki ogląd rzeczywistości, że to jest zasób, który my mamy wykorzystywać, przetwarzać, często nie wiadomo po co, nie wiadomo jak to ma wzbogacać nasze życie, czemu to ma służyć dokładnie. Tylko, że o tym z kolei Stanisław Lem pisał, że technologia jest na takim autokatalitycznym, że jest takim procesem samonapędzającym się, w takim sensie, że ona się musi cały czas rozwijać i my w ogóle straciliśmy kontrolę nad tym. Nie wiemy po co, ale ona się musi rozwijać i do tego są potrzebne te zasoby. No i właśnie zdaje się, że te inne rody, te główne rody w Dune coś takiego robią, to znaczy one traktują ten świat jako taki zasób, że tutaj nie chodzi nawet tylko o melanż, bo one podchodzą podobnie do innych planet i do całego wszechświata, że to jest taki zasób, który one sobie stawiają do dyspozycji i się zastanawiają, jak to tam dla celów politycznych wykorzystać. Tak, i też jakby rozwiązaniem tego problemu kończenia się na przykład zasobu na jakiejś planecie jest po prostu podbój następnej planety. Mhm. Okay. Czyli no, my mamy na Ziemi mamy taki problem, że właśnie te zasoby są skończone i póki co no nie ma drugiej takiej planety, natomiast tam ten problem jest wyeliminowany. Okej, dobra, to jeszcze na koniec tylko taki wątek, trochę bardziej kontrowersyjny, bo ci Fremeni, oni robią pozytywne wrażenie, jak się ogląda film. Wydaje się, że to jest taki lud właśnie mądry, który żyje w zgodzie z planetą, który właśnie przypisuje jakieś wyższe znaczenia do tych różnych elementów, do tego melanżu choćby. Ale problem polega na tym, że o religii będziemy jeszcze mówić, ale ta religia, to czekanie na tego Mesjasza, to jest dla nich religia w takim sensie, jakim pisał Marx, powiedzmy, to znaczy to jest taki opium dla ludu, które też poniekąd ogłupia ich, bo to jakby zostało w sztuczny sposób zasiane na Arakis. My wiemy o tym właśnie przez Bene Gesserit i to im daje jakieś poczucie łączności z tą pustynią, ale to, co im daje ten wyższy sens, to ma jakieś takie przyziemne przyczyny właśnie. To oni są częścią polityki i też pytanie, czy ten ich ekologizm to nie jest jakiś idealizm i oni też, Harkonnenowie, kiedy zarządzali tą planetą, to zrobili z nich w zasadzie niewolników, tak? To znaczy po prostu Fremeni byli dla nich wrogami i najważniejsze to było jak najbardziej ich wytępić i walczyć z nimi. A tutaj Leto ma inne podejście, czyli nie będziemy z nimi walczyć, ale wykorzystamy ich zrozumienie planety i ich siłę, aby zapewnić stałe wydobycie przyprawy i walczyć właśnie z ewentualnymi wrogami, bo przecież Leto on się spodziewa, że tam gdzieś na pewno są ukryci agenci Harkonnenów i może jakiś atak nastąpić. I oni właśnie czekają na tego Mesjasza, na tego Lisana Al-Gaiba, na głos spoza świata i trochę to tak jakby może nie zwalnia, ale sprawia, że oni czekają na jakiś taki zewnętrzny sygnał, który zezwoli im na działanie i na taki otwarty jakiś bunt przeciwko aktualnemu porządkowi rzeczy. Mhm. No właśnie, i wiesz co, jakby w tym widać jakąś taką bierność też poniekąd. Tak można krytykować religię z takiego punktu widzenia, że ona, jakby, że my się zdajemy na jakieś zewnętrzne czynniki, zamiast wziąć los w swoje ręce. I wiesz, o co cię chciałem zapytać? Właśnie o to, czy nie jest tak, że ta dobra strona Fremenów, ten ich idealizm, powiedzmy, ta wiara,
że to ich nie czyni takimi biernymi i czy to nie jest tak, że to ich trochę predysponuje do bycia takimi niewolnikami i że to była przyczyna, która doprowadziła do tego, że oni się poddawali tej władzy Harkonnenów i czy to nie jest tak, że oni w efekcie tego wszystkiego, co dobre, tej troski o planetę, życia w zgodzie z planetą, trochę zatracili takiego ducha buntowniczego i stali się wyjątkowo podatni na ten wpływ władzy. To znaczy, ja bardziej na to patrzę w ten sposób, że oni jakby w takiej skali mikro to cały czas mają taki duch buntowniczy, ponieważ atakują te wydobycia przyprawy, ale bardziej tu widzę problem takiego zjednoczenia się wszystkich Fremenów. Może nie mają takiej umiejętności właśnie nadania całej planecie, całej społeczności Fremenów jednego głosu i jednego planu działania. Ja bardziej widzę w tym problem. Natomiast ta religia, trzeba tu też zaznaczyć, że religia jest dla nich pewnym rodzajem rozrywki, ponieważ to ciężkie życie na tej planecie sprawia, że szukają jakiegoś ujścia, muszą się czegoś trzymać. No i ma to oczywiście swoje plusy, bo może to pozwala im jakoś po prostu nie zwariować w tym środowisku, ale też stają się podatni na władzę, na takich charyzmatycznych liderów, czyli są podatni na pola i on ich może właśnie wykorzystać w taki sposób, w jaki chce, ponieważ oni będą w niego wierzyć i będą przekonani, że wszystko, co on każe, wszystko, co on powie, jest dobre, ponieważ on jest tym ich Mesjaszem. No, to jest taki punkt, który pozwalałby na płynne przejście do tych tematów polityki, ale w zasadzie i polityki, i religii, bo to, co powiedziałaś, to jest dokładnie ten punkt, gdzie polityka i religia się łączą, prawda? I gdzie ta religia służy do tego, żeby być bardzo skutecznym władcą. I to też jest coś, co Herbert jakby zaczerpnął z historii, bo to miało miejsce, tylko to przetworzył na potrzeby tego świata Duny. Dobra, jesteśmy z powrotem po krótkiej przerwie. I mamy zamiar teraz się skupić na religii, chociaż przeglądałem notatki, które mam związane z religią i sporo wątków już poruszyliśmy w zasadzie w takim rozproszonym wydaniu, bo tutaj, tak jak mówiłem na początku, one się tak przeplatają, że trudno jest to rozróżniać dokładnie. No ale ten temat, Duna w religii, religia w Dunie. Czym ona w ogóle jest? Czy ona jest, rozmawialiśmy o tym, że jest narzędziem manipulacji poniekąd. Czy to jest narzędzie manipulacji, czy ona pełni jakieś inne funkcje? Jak ty to odbierasz? I ja bym zaczęła może od tego, że wspomnę o takim najważniejszym tekście religijnym, który w filmie pojawia się w jednej scenie. Jest to mianowicie Biblia protestancko-katolicka, która została stworzona przez Kongres Ekumeniczny i ona zawiera, to jest taki twór, taka hybryda wszystkich najważniejszych ziemskich religii, ponieważ tam główne nurty, które są w tej książce, to jest katolicyzm zen-sunnicki, czyli tutaj sama nazwa nam już wskazuje, że to jest jakieś połączenie właśnie katolicyzmu z odłamem buddyzmu. Mamy chrześcijaństwo, dokładnie chrześcijaństwo Mahayana i różne nurty, takie połączenie buddyzmu z islamem. I jest taka scena, jak Atrydzi przybywają na Arrakis i Gurney Halleck czyta taką małą książeczkę, to właśnie jest ta Biblia protestancko-katolicka i w książce on oraz dr Yue wymieniani są jako wyznawcy tej religii. Więc religia może też być jakąś taką, dawać nadzieję w tym świecie, który jest okrutny. Gurney Halleck, on przez wiele lat był niewolnikiem właśnie Harkonnenów i być może dlatego jest wierzący, że musiał przez te wszystkie lata spędzone u nich czegoś się po prostu trzymać, mieć jakąś opokę. No dla Fremenów, tak jak mówiliśmy, może być po części też rozrywka, ale takie ujście tego stresu też jakaś nadzieja na przyszłość.
No tutaj najbardziej właśnie takie cyniczne i praktyczne podejście to, jak już wspominaliśmy, mają Bene Gesserit do religii, czyli właśnie i może być takim narzędziem, takim opium dla mas, ale też czymś pozytywnym. A Harkonnenowie się w ogóle nie interesowali religią, tak? Nie, to jest... Było im to zupełnie obojętne. No, to jest ciekawe, bo właśnie tutaj się pojawiały takie głosy, że można traktować tą religię w świecie Dune jako narzędzie manipulacji. W tej książce Dune and Philosophy, o której wspominałem, jest taki tekst, który dotyczy właśnie tego, że ta religia jest ukazana w złym świetle, to znaczy są wydobyte na wierzch jej wady. To, że religia, bo tak było w dziejach, że religia służyła do tego, żeby manipulować ludźmi, żeby na przykład usprawiedliwiać wojny i tutaj w Dune, nie w tym pierwszym filmie, ale jest przecież ten motyw świętej wojny, że Tak. jakby tak. religia może usprawiedliwiać zabijanie jakichś tam innowierców nawet, więc coś takiego, co my przerabialiśmy przecież w dziejach też, ale w tym tekście autor zwraca uwagę na co też często się zwraca uwagę, że reżimy dwudziestowieczne, totalitarne były ateistyczne, to znaczy komunizm i no, z nazistami jest tak, że z nazistami no, sprawa jest otwarta na interpretację przez jakieś ich zainteresowania ezoteryką, jakimiś dziwacznymi sprawami. Tak, Ale poszukiwanie świętego grala. tak, więc to jest takie właśnie trudne do sklasyfikowania, no ale czasami się to przedstawia jako ateizm i nie jest to na pewno, wiesz, taki typ religijności, jaki znaliśmy wcześniej i Harkonnenowie w związku z tym, że oni w ogóle są wystylizowani trochę na taką władzę totalitarną, trochę na jakichś nazistów, takich okrutnych, to oni jakby pasują do tego, że to jest taki przykład, że można być okrutnym i złym i że to jakby ta religia jest tylko narzędziem, że ona nie jest niezbędna wcale, że ona czasami się przydaje do manipulacji, ale można manipulować i można zabijać i robić gorsze rzeczy też bez religii. Tak, no tutaj Harkonnenowie są trochę tak zestawieni właśnie z Atrydami, po pierwsze przez to uprzemysłowienie, ale po drugie, i to jest w filmie bardzo dobrze pokazane, scena, w której poznajemy barona i idzie bodajże Pajter w jakimś pomieszczeniu, w jakimś pałacu, to ich słudzy właśnie aż po prostu klęczą na ziemi, usłużenie, a od Atrydów jakby wyczuwamy takie wibracje, że ci żołnierze, ci ludzie im służą też dlatego, bo ich kochają. Ale może to być trochę mylące, ponieważ w książce też jest wspomniane, że w momencie przybycia na Arrakis Atrydzi również korzystają z jakichś takich, no roznoszą na przykład ulotki, które chwalą księcia i mówią, że tutaj ten dobry książę Leto to jest zupełnie inny od Harkonnenów i że on tutaj zapanuje pokój i wszyscy będą szczęśliwi, czyli też korzystają z jakichś takich technik PR-owych. Tak, właśnie z takich technik PR-owych. No ale tak, właśnie Harkonneni to tacy, ich interesuje, baron po prostu chce nadal być bogaty, chce czerpać korzyści z przyprawy i to jest jego główna motywacja. Przy okazji oczywiście też chce wbić szpilę Atrydom, chce się ich pozbyć. Była w filmie ta scena, kiedy ten książę Leto ratuje tych robotników tam na pustyni, tak? Decyduje, czy ich uratować i to miało świadczyć o tym, że on jest jakimś tam humanistą, powiedzmy, że kocha tych poddanych swoich, tak? I że czuje jakąś realną więź z nimi, bo on to robi z narażeniem życia, prawda? Chociaż też widziałem gdzieś jakieś takie teorie, że są takie teorie, że to miało być jakieś wykalkulowane, czy że to był odruch serca po prostu. No właśnie to jest bardzo możliwe, że Leto robi to dlatego, aby bo oni wtedy lecą z Lietem Kańcem, z planetologiem, aby tego Kańca pozyskać na swoją stronę i też, żeby zrobić zrobić właśnie dobry PR, a być może to jest i jedno i drugie, bo to się przecież też nie musi wykluczać. Ciekawe jest to, o czym wspomniałaś na początku, o tych różnych typach religii. Rozmawialiśmy wcześniej o tej laicyzacji, że we współczesnym świecie ona teoretycznie postępuje, chociaż to jest mylące, bo ona postępuje w naszym kręgu cywilizacyjnym, a w innych niespecjalnie. Jest na odwrót poniekąd i my często o tym zapominamy. Ale też w socjologii często się wskazuje na coś takiego jak taki synkretyzm religijny, albo pamiętam, że się zetknąłem z takim pojęciem religie mozaikowe chyba, że teraz jest tak, że człowiek
to nie jest tak, że on się opowiada po stronie jakiejś jednej religii, tylko on często komponuje swój światopogląd z różnych elementów, w takim synkretycznym duchu. I to, co wspomniałaś o tym świecie Duny, to bardzo koresponduje z tym. To właśnie takie religie mozaikowe, taki synkretyzm religijny, który trwał przez jakiś tam długi czas. Zresztą jest tak, że przecież teraz chrześcijaństwo czy katolicyzm to też jest religia synkretyczna, która też się składa z wielu różnych wpływów. Ona nie jest wcale tak homogeniczna, jak mogłoby się wydawać. Przechodziła różne wpływy, są tysiące różnych odmian tego wszystkiego, ale to jest fascynujący motyw w Dunie. Nawet nie wiedziałem o tym, że te religie się tak mieszały, a jakby cała ta przepowiednia z tym polem związana, to jakby i ci Fremeni, to pod jaką religię to podpada? To jest coś osobnego, czy to się wiąże z którąś z tych głównych religii? Powiem szczerze, że wydaje mi się, że to było właśnie takie typowo fremeńskie, czyli ich jakaś ta wiara fremeńska, ten jakiś też taki zlepek, ten zensunizm i wymieszany właśnie z tym, co rozsiewały na tej planecie w Bene Gesserit. Czyli też jakaś taka swoista mieszanka. Okej. No tutaj też się narzuca taki dylemat właśnie jak oceniać tą religię i jak tych Fremenów ulokować pomiędzy wiarą w jakiś wyższy sens, a zabobonnością po prostu, która ich czyni podatnymi na manipulacje. I to jest niejednoznaczne. Jest taki filozof amerykański William James, który rozwijał pragmatyzm religijny i on twierdził, że jakby wiara w Boga, religijność ma szereg atutów praktycznych. To znaczy po prostu się opłaca być wierzącym, mówiąc w uproszczeniu, że to nam daje tak wiele, że ta inwestycja jakaś emocjonalna, czy jak ją tam traktować, światopoglądowa, jest bardzo opłacalna w każdym przypadku, bo religia nam daje wiele. I z Fremenami tak jest, że oni zyskują wiele, bo jakby żyją w świecie jakiegoś takiego wyższego sensu. Widać, że jest też taka książka Eliadego Sacrum i Profanum, czy Sacrum a Profanum, gdzie on zwraca uwagę na to, że to są dwa typy doświadczenia rzeczywistości i ci Fremeni, oni mają takie doświadczenie sakrum przecież tego wszystkiego. Wszystko poniekąd ma znaczenie dla nich, wszystko jest święte, a to jest świat, w którym pod wieloma względami na pewno jest łatwiej żyć i na pewno to ma szereg różnych korzyści psychologicznych. I jeszcze w związku z tym, że to Arrakis to jest tak nieprzystępna planeta, że to ich życie jest trudne, no to właśnie ta religijność daje im sporo. No ale z drugiej strony, co z tą zabobonnością? Czy to nie jest tak, że właśnie to też sprawia, że oni są jacyś naiwni, podatni na manipulacje, że jakby nie biorą tego losu w swoje ręce? Dla nich właśnie ten sam czerw, czyli ten najważniejszy element Arrakis, to jest też dla nich świętość, to jest właśnie ten szejchulud i się też z nim identyfikują. Tak, no właśnie ta wiara, to czekanie na tego Mesjasza, tak, no właśnie czyni ich podatne na te zewnętrzne wpływy. Czyli ta religia właśnie nimi rządzi, wyznacza im dalszą historię. Właśnie, a w ogóle jak wspominasz o tych religiach głównych, takich synkretycznych, to jak to jest? To jest tak, że jest kilka tych religii, które powstały tam w toku dziejów i one jakoś rywalizują ze sobą? To znaczy one jakby różne planety podpadają pod te różne religie? Jak to wygląda? Znaczy tak, no ten kongres właśnie, kongres ekumeniczny, on się zebrał po to, żeby też po tym dżihadzie butleriańskim, żeby nadać też jakiś taki głębszy sens, jakoś te wszystkie religie zebrać. One tam jakoś są mniej więcej porówno jest to podzielone, jest wyciągnięty jakiś taki wspólny pierwiastek, czyli na przykład wiara, tam jest no, monoteizm. Można tu by się kłócić co do buddyzmu, prawda, bo jakby w buddyzmie no Budda jakby nie był Bogiem tak naprawdę. Ale powiem szczerze, że jeżeli chodzi o planety, nie jest tam dużo chyba wspomniane, przynajmniej ja kurczę, tak szczerze mówiąc nie pamiętam, czy jeżeli chodzi o Fremenów, to u nich wspomina się dużo właśnie o tym zensunizmie. Okay. Czyli taki jakiś odłam, połączenie buddyzmu z islamem. Tam się też wspomina w ogóle też o kilku frakcjach takich właśnie islamskich.
które brało się z tego, że był jakiś kolejny Mahomet i jakaś frakcja się oddzieliła od nauk tego kolejnego Mahometa. Jeśli chodzi o tą religię, to właśnie ja mam wrażenie, z takimi opiniami się spotkałem, jak oglądam jakieś materiały na YouTubie, że ta religia jest narzędziem manipulacji w Dune'ie, ale mam wrażenie, że ona jest wieloma rzeczami, że to by było jakieś uproszczenie, że ona jest jakby ukazywana z różnych stron. Z jednej strony wspominałem już o tym Marksie. Karl Marx twierdził, że religia to jest to słynne sformułowanie, to jest opium dla ludu, przy czym trzeba pamiętać, że w czasach Marksa to opium nie było postrzegane dokładnie tak jak teraz, to znaczy jako destrukcyjny dla organizmu narkotyk wyłącznie, ale jako coś, co ma też jakby pozytywne konsekwencje psychologiczne, to znaczy może przynosić jakąś ulgę, wytchnienie i tak dalej. Więc to jakby długofalowo jest szkodliwe, jakby rozwijając tą metaforę, ale ma jakieś doraźne korzyści w takim sensie, że przynosi ulgę. I chodziło o to, że religia była używana przez władze i klasy rządzące, aby kontrolować społeczeństwo, aby sprawować władzę. I to dawało władzy ogromną swobodę, jeśli chodzi o pewne rzeczy, bo można było jakoś ukierunkowywać uwagę ludzi na życie pozagrobowe, powiedzmy, i na jakieś tam sprawy sakralne, a w międzyczasie realizować swoje cele. I to jest coś takiego, co w Dune'ie widać, prawda? Właśnie z Bene Gesserit przede wszystkim. Tak, czyli jakby korzystają z tej religii, ale jest ona jakąś tam siłą, prawda, pozytywną. To też, że z początku jakby patrzymy negatywnie na to rozsiewanie tych przesądów, ale w oczach Bene Gesserit, jeżeli to może doprowadzić do czegoś dobrego, to czemu tego nie robić, prawda? Jakby najważniejszy jest ten cel, finalny skutek. Druga książka, o której pomyślałem, jest taka książka znanego ateisty Christophera Hitchensa, Bóg nie jest wielki, jak religia wszystko zatruwa. I ten Hitchens pisał tam o tym, że religia przez wieki była źródłem konfliktów, że była przyczyną wojen, różnych prześladowań religijnych, właśnie prześladowania innowierców, wojny krzyżowe, terroryzm, konflikty religijne, to wszystko się z tym wiąże. Taki filozof, którego lubię, Odo Marquardt, też pisał, że w ogóle jakby narodziny takiego nowoczesnego światopoglądu, bardziej liberalnego, bardziej takiego pluralistycznego, otwartego na wiele punktów widzenia, te narodziny wiążą się z wojną 30-letnią katolików z protestantami i że to była tak naprawdę wojna o jedną interpretację Pisma Świętego, o tekst absolutny, że ty nie możesz sobie odczytać Biblii na kilka sposobów, tylko ma być jedna wykładnia i tyle. I że z tego powodu ludzie się zabijali. No i to wszystko to są poglądy bardzo polemiczne. Wiadomo, że można byłoby o nich długo rozmawiać. I też trudno, żebyśmy my omówili to na podstawie tej pierwszej książki tylko i tego pierwszego filmu, ale może tak bez spoilerów tylko, gdybyś mogła powiedzieć, to wspomnijmy o tym, że w Dune'ie dalej jest właśnie coś takiego jak ta święta wojna i że to jest taki wątek, który się rozwija, prawda? Właśnie jakby wojny, jakiegoś zniszczenia, destrukcji we wszechświecie, która się ściśle wiąże z tymi wierzeniami. Tak, czyli to jest wojna jednocześnie religijna i polityczna, ponieważ właśnie dalej w książce jakby polityka i religia staje się jednością i też mamy taki problem narzucania innym jedynej słusznej drogi, jedynego słusznego i interpretacji jakiegoś mistycyzmu. To byłby drugi pogląd, taki radykalny, właśnie związany z tym, nie wiem, taką konfliktogennością i jakimś radykalizmem i ortodoksją, która idzie w parze z religią i to moim zdaniem faktycznie w tej Dune'ie też wybrzmiewa. No ale są też takie poglądy bardziej łagodne. Na przykład Emil Durkheim, socjolog, pisał o tym, że religia jest spoiwem społecznym, że religia jest potrzebna, żeby społeczeństwo było harmonijnie zorganizowane. I to jest też coś takiego, jak sobie o tym myślałem, co jakby wiedzą te członkinie Bene Gesserit, prawda? Że one jakby z takiego punktu widzenia wychodzą, że ta religia, tak jak powiedziałaś, że to jest trochę manipulacja, ale że to ma pozytywne znaczenie takie socjologiczne właśnie dla wspólnoty.
Tak, czyli ma spajać tą wspólnotę i może nadawać jej jakiś wyższy cel, jakąś nadzieję, ale to, co powiedziałeś właśnie o tej religii, która jest też właśnie czymś pozytywnym, no to przykładowo zakon cystersów oni mieli taką zasadę, że mogli zakładać nowy klasztor tylko w miejscach, gdzie nie w miastach, tylko w jakichś miejscach, gdzie jakby nic nie było, czyli był to jakiś taki proces też miastotwórczy, Mhm. który sprzyjał ludziom, sprzyjał państwu. No i Nie, no tutaj to właśnie ci Fremeni, no oni też są, czują tą jedność przez tą religię, przez to, że wierzą w jedną rzecz. tak, tak. No jeśli chodzi o tych cystersów, no to ja myślę, że jakby ja w ogóle tak nie uważam, żeby religia była przyczyną tylko tego, co złe. Jest taki tekst też agnostyka w zasadzie bardziej znanego niż ateisty Bertranda Russella. Czy chrześcijaństwo wniosło pozytywny wpływ do cywilizacji? Jakiś taki tytuł nosi ten tekst. I krótko mówiąc, Russell pisze, że nie, że tego wpływu nie ma, że w zasadzie zawsze jak chcemy znaleźć jakieś pozytywy, to się okazuje, że one są powierzchowne i że tak naprawdę tam były same negatywy. I ja przeczytałem ten tekst w trakcie studiów i on był totalnie zaskakujący dla mnie. Nie wiem, jak można tak powierzchownie traktować religię, no bo jakby tak nie jest. Choćby jeśli chodzi o chrześcijaństwo, ciekawe jest to, że teraz chrześcijaństwo, jak ktoś jest religijny, to się kojarzy z konserwatyzmem. Często takie są przypisywane do tego znaczenia. A chrześcijaństwo na przykład ściśle się wiązało z taką formą liberalizmu w sensie ochrony praw jednostki, że człowiek ma godność osobistą i jakby ta godność osobista jest czymś świętym, nienaruszalnym poniekąd, w związku z tym, że ma duszę. I powiedzmy coś takiego, to były jakieś dziejowe przemiany zainaugurowane przez chrześcijaństwo w ogromnym stopniu. I gdyby chcieć w taką archeologię jakąś dziejową się zagłębiać, no ja się nie będę teraz na to porywać, ale moje skojarzenia są takie, że tych pozytywów byłoby mnóstwo. No i właśnie trudno byłoby nie odnieść wrażenia, że w Dune też tak jest, że ta religia pełni różne istotne funkcje, na przykład właśnie z takim pragmatyzmem religijnym, który pomimo tej zabobonności Fremenom coś tam daje i jakby czyni z nich wspólnotę, która jest pod pewnymi względami wspólnotą imponującą i zdrowszą niż jacyś tacy Harkonnenowie właśnie tam ateistyczni. Tak, 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 tak. Jest taki wątek, do którego chciałem się krótko odnieść, bo jest tak, że ci Fremeni czekają na tego swojego Mesjasza i widzą jakieś znaki, odczytują te znaki. W filmie też to jest pokazane, że na przykład Paul ubiera ten filtrak i nikt nie wie dlaczego, on wie jak ma go ubrać, a była przepowiednia, że on będzie znał zwyczaje tej ludności pomimo tego braku wprowadzenia. I to są takie znaki, które oni odczytują. No i to jest taki temat, który wiąże się z religią, ale znowu rozległy. To jest coś takiego, czym ja się też zajmowałem sporo na studiach, więc o tym mógłbym gadać długo. Interpretacyjność poznania i że właśnie jest taka metafora czytania świata, że świat jest wieloznaczny i można go odczytywać na różne sposoby. I właśnie na przykład osoba religijna może odczytywać pewne wydarzenia jako jakieś znaki, jakieś objawy profanum, jakieś epifanie i tak dalej. A ktoś, kto jest niewierzący, ma inny światopogląd, nie będzie widział tych znaków w ogóle. Ale chodzi o to, że tutaj jest mnóstwo względności, że się wkracza na jakiś taki grząski grunt właśnie, bo tak działa też nasza percepcja rzeczywistości, że jeżeli my chcemy widzieć te znaki, jeżeli ich oczekujemy, to znajdziemy je. Że jakby to wynika poniekąd z samej jakby struktury poznania. Tak się na przykład wspominało, pamiętam, że chyba u Karla Poppera, takiego filozofa współczesnego, pojawił się taki przykład, że marksista, jako też ktoś zindoktrynowany, skrajnie zindoktrynowany, szukał dowodów na różne swoje przekonania, na przykład na takie przekonania, że klasa rządząca próbuje nim manipulować, że właśnie jakieś procesy dziejowe zachodzą i on był w stanie te dowody znajdować wszędzie wokół siebie, bez trudu. To znaczy, jeżeli czytał gazetę i w gazecie było jakieś jedno zdanie, to marksista dochodził do wniosku, że to zdanie to jest potwierdzenie tezy, że istnieją te procesy dziejowe. A jeżeli tego zdania nie było w gazecie, to on dochodził do wniosku, że to jest przemilczenie klasowe i że to tym bardziej jakby świadczy o tych procesach. I właśnie z tymi Fremenami trochę też tak jest, że oni są ukierunkowani na te znaki,
ale trudno byłoby powiedzieć, czy oni widzą coś więcej, czy oni po prostu sami to sobie wmawiają i ich percepcja jest ukierunkowana na to, żeby odczytywać to wszystko w ten sposób, a z kolei Paul to wykorzystuje po prostu jakby na swoją korzyść. Tak, no Paul działa tak na zimno, aczkolwiek w książce jest też starcie Paula z matką. Zresztą w filmie też to trochę widać, kiedy ona mu tłumaczy, on się pyta właśnie, kto to jest ten Lisan Al-Gaib. I ona tłumaczy właśnie, że to jest ten głos spoza świata i to znaczy, że tutaj działały Bene Gesserit i on mówi, no właśnie, działały rozsiewając jakieś tutaj przesądy. Ona mówi, nie, po prostu tworząc podkładkę pod drogę, czyli on tak patrzy na to tak trochę z zewnątrz, czyli on jednocześnie jest jakby w centrum, jest obiektem tego mitu, ale z drugiej strony patrzy na to wszystko trochę z boku, z zewnątrz i pytanie właśnie na etapie końca tego pierwszego filmu pada pytanie właśnie, można sobie zadać pytanie, do jakiego stopnia on to wykorzysta. Wiesz co, ja w trakcie oglądania tego filmu sporo już rozmawiamy o religii. Widać, że ta religia odgrywa istotną rolę w Dune'ie, ale ja miałem takie poczucie, że to jest świat bez Boga raczej. Że właśnie mówiłem ci o tej śmierci Boga, o której pisał Fryderyk Nietzsche. Istotne jest to jest takie nieporozumienie, które bardzo często się zdarza, już też o nim wspomniałem, że te słowa niczego to była diagnoza, to nie była jakaś rekomendacja, że my mamy być ateistyczni, tylko on pisał o czymś takim jak zanik tej wrażliwości religijnej. I potem Martin Heidegger rozwijał tą myśl i Martin Heidegger komentował właśnie tę tezę o śmierci Boga i powiedział, że ze śmiercią Boga nie chodzi o to, że Bóg nie istnieje, tylko to, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, nie ma już dla nas żadnego znaczenia. No i to jest kluczowe sformułowanie tego problemu właśnie, czyli jakaś taka też coś takiego, o czym się mówi, zanik wrażliwości religijnej i jakaś taka apatia religijna, która się pogłębia. I właśnie jak się przygląda temu światu w Dune'ie, to ta religia jest w wielu miejscach, mówi się o niej, mówi się o znakach, o przepowiedniach, o właśnie jakimś tam, wiesz, Mesjaszu, który ma nadejść, ale tak naprawdę to, co najważniejsze, to znaczy pytanie o to, czy Bóg istnieje, czy nie, jakby się nie pojawiało, jakby to było już nieobecne. Czy się mylę, czy w książkach to wygląda jakoś inaczej? Tak, bo to jest związane z tym, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli też imperator, Padszach Shaddam IV i też wysokie rody. Dla nich te kwestie religijne nie są ważne. No są tam jest ta Biblia, część osób jest wierząca, część nie, są tam jacyś fanatyczni fremeni, ale dla nich jest najważniejsze, żeby utrzymać ten status quo, czyli taki czysty po prostu konsumpcjonizm. Później też w późniejszych właśnie książkach jest to bardziej jeszcze te religijne tematy są jeszcze bardziej właśnie pogłębione, ale w tej pierwszej części tak, no ta elita imperium się religią nie zajmuje. No, jest też taka linia argumentacyjna obrońców religii, że jeżeli człowiek zabije tego Boga, to znaczy pozbędzie się go, to postawi siebie na jego miejscu. To znaczy, że człowiek wtedy zapomina o swoim miejscu w ramach całokształtu rzeczywistości i sam się stawia na piedestale. I osoby wierzące, filozofowie wierzący często twierdzili, że to jest niezwykle niebezpieczne. No i tu o tym wcześniej rozmawialiśmy, zanim włączyliśmy nagrywanie przez chwilę, że to jest coś takiego, co znajduje wyraz w Dune'ie, tylko w tych kolejnych częściach właśnie ten motyw władcy Boga, prawda? I tego, że to się już bardzo ściśle splata. Nie wiem, czy mogłabyś coś powiedzieć tak, żeby na jakimś takim ogólnym poziomie, żeby może nie spoilować tego. Tak, bo ja może powiem ogólnie też, jaki jest sens całej sagi Duny i co Herbert chciał powiedzieć przez tą książkę, czyli to jest takie ostrzeżenie właśnie przed takimi charyzmatycznymi przywódcami, którzy są prawie niemalże religijnymi jakimiś postaciami, mesjaszami, takie ostrzeżenie właśnie, żeby ślepo za tym nie podążać. Dobra, o tej polityce też już sporo rozmawialiśmy, więc tak się zastanawiam, na czym moglibyśmy się skoncentrować. Tym, co mi się rzucało w oczy, było też to, o czym ty już mówiłaś, czyli ten kontrast pomiędzy rodziną Harkonnenów a Atrydów
że Harkonneni to jest coś w rodzaju, oni reprezentują taką władzę totalitarną, wyzysk, okrucieństwo, to jest podkreślane przez cały czas. Korupcja, moralna deprawacja, manipulacje, brak empatii i to jest, no jakby to też zachęca do dyskusji, bo jest takie przekonanie, jest w ogóle cała ta tradycja makiawelizmu, że w polityce chodzi o to, żeby po trupach zmierzać do celu i ta tradycja znajduje takie rozwinięcie, że w polityce w ogóle jest tak, że jeżeli chcesz dostać się na jakieś najwyższe piętro, to musisz być dostatecznie zdeprawowanym człowiekiem. W takim sensie, że jeżeli się nie doprowadzisz do stanu zepsucia daleko posuniętego, to po prostu nie masz szans na to, żeby przejąć władzę. I z tymi Harkonnenami trochę tak jest, że oni mieliby symbolizować właśnie coś takiego, że jeżeli chcesz być u władzy, chcesz być wpływowy, to musisz być dostatecznie cyniczny, dostatecznie bezwzględny i właśnie zdolny nie mieć kręgosłupa moralnego, nie mieć ideałów, tylko być skutecznym w działaniu. Tu trzeba wspomnieć tą postać mentata barona Petera de Vrysa, ponieważ on jest tak zwanym spaczonym mentatem. Ponieważ mentaci w swoim szkoleniu mieli też taki element pewnej etyki, który po prostu powstrzymywał ich przed czynieniem jakichś okrutnych rzeczy. A ci spaczeni mentaci to byli właśnie bez zahamowań, potrafili być okrutni i ten mentat jest właśnie takim uosobieniem tego, co baron Harkonnen sobie ceni i jak działa, jak chce działać w świecie. Ale też trzeba wspomnieć, że, bo dlaczego w ogóle jakby wiemy, dlaczego baron chciał całą tą chucpę na Arrakis urządzić, ale dlaczego imperator? Ja tylko powiem pokrótce, że imperator bał się rosnącej popularności księcia Leto w Lancradzie. Bał się po prostu o swoją pozycję. No więc tu już mamy takie zestawienie, że baron to jest ta taka władza, która opiera się na jakichś intrygach, na jakichś knowaniach, oprócz armii, oprócz takiej jakby twardej takiej namacalnej władzy siłowej. Natomiast Atrydzi to jest bardziej taka postawa dyplomatyczna, nie opierają się na strachu, tylko bardziej na ich poddani mają ich kochać, mają ich cenić. Jest to w książce powiedziane też, że Atrydzi właśnie mają taką zdolność do pozyskiwania sobie ludzi, którzy są im bezgranicznie oddani i dlatego mogą ufać tym ludziom. W ogóle cały Landsraad i też ta kompania Coam to też są takie właśnie miejsca, gdzie trzeba się tam jakoś przedzierać, czyli w Landsraadzie Padeszach Imperator, aby zdobyć większość głosów, to też pewnie różne rzeczy obiecuje, różne knowania dochodzą do skutku, tak samo w kompanii Coam. No i tutaj baron właśnie gra w tą grę w taki sposób bardzo, bardzo okrutny za pomocą różnych knowań. Mhm. Czy powiedziałabyś, czy z twojego punktu widzenia można powiedzieć tak, bo ja miałem takie wrażenie, że ta polityka to w zasadzie jest najważniejszy element w Dune'ie, to znaczy tutaj wszystko jest polityką prawie, to znaczy wszystko się kręci wokół walki o władzę, to jest taki świat właśnie upolityczniony skrajnie i jest też takie pojęcie w filozofii Fryderyka Nietzschego wola mocy, że jakby każdej jednostce, ty o tym też pisałaś w tych notatkach, które mi przesłałaś, każdej jednostce zależy na tym, żeby potęgować tą swoją wolę mocy. No i to znowu jakby u niczego to jest bardziej skomplikowane, ale w takim bardziej powierzchownym wydaniu to chodzi o to, żeby zyskiwać tą władzę. I tutaj jakby to było właśnie tak, że to jest taki cały czas konflikt władzy i że jak sobie wyobrażamy tą ewolucję wszechświata przez tysiąclecia, to z perspektywy Herberta tak to będzie, że to jest po prostu walka o władzę, rywalizacja i że w zasadzie tutaj tylko się zmienia, kto jest na szczycie, kto jest tą kastą panującą. Tak, no bo mamy imperatora, który zawiązuje jakiś sojusz z baronem po to, żeby utrzymać swoją władzę w Landsraadzie.
baron chce po prostu zwiększyć swoje wpływy i chce też być bogaty, chce nadal, bo przez 80 lat panowali na Arrakis i chce nadal czerpać zyski. Natomiast ród Atrydów, książę Leto, no on oczywiście wie, że to jest pułapka, że tam gdzieś Harkonnenowie będą, ale podejmuje to ryzyko, dlatego że pomimo tego ryzyka widzi okazję do podniesienia znaczenia swojego rodu i dlatego też ten Paul jest dla niego tak ważny, no bo on będzie spadkobiercą tej siły. I to jest też ciekawe, że to jest właściwie taka klasyczna grecka tragedia, czyli bohater wie, że coś złego się stanie, podejmuje działania mające na celu uniknąć tego losu, no ale i tak ten tragiczny los się spełnia. Tak, no to w ogóle jest osobny obszar tematyczny, którego już nie zdążymy dzisiaj omówić, a on w tej książce Dune and Philosophy jest omówiony, to znaczy kwestia historii, filozofii historii, determinizmu, tego determinizm a wolność i właśnie jakby co ty możesz zrobić z przepowiednią na przykład, co jest zdeterminowane, a gdzie tkwią granice wolności osobistej. Więc myślę, że dzisiaj już bez sensu jest to poruszać, ale to w Dune na pewno występuje i gra istotną rolę, przecież taki motyw. Okej, jeśli chodzi o te wątki, o których ja chciałem wspomnieć, to, no to właśnie ten feudalizm taki kosmiczny, o którym już rozmawialiśmy, kolonializm, o tym też już mówiliśmy, ale ten kolonializm, takie nawiązania do kolonializmu tutaj wybrzmiewają całkiem mocno, bo z tym Arrakis trochę tak jest i to też jest coś takiego, co w ogóle z tą rodziną Atrydów, że oni są teoretycznie że są tacy szlachetni, ale oni, tak jak mówisz, realizują swoje cele i też robią to skutecznie poniekąd, tylko mają jakoś nieco inną strategię. I jest tak, że przylatują na to Arrakis i tutaj też się spotkałem z takimi sugestiami, że to jest z tym promowaniem religii, to jest tak jak z Hiszpanami w Ameryce Południowej, że to jest właśnie takie, że wiesz, że oni zaszczepiają tam swój światopogląd, tą swoją religię, narzucają to tej ludności po to, żeby realizować swoje cele po prostu w sposób cyniczny. Tak, ale to jest też podobna sytuacja w Ameryce Południowej, jak tutaj na Arrakis z Polem, że częściowo ci rdzenni ludzie myśleli, że właśnie to są jacyś bogowie, bo osobniki o zupełnie innym kolorze skóry na koniach i to też jakby wpływało na to takie może na strach przed tymi ludźmi. I tutaj tak samo. Pol przybywa i on już jest jakiś obwołany jakimś też właśnie bóstwem. Wiesz co, wspomniałem wcześniej o tym, że niektóre elementy tej wizji świata w przyszłości w Dune mi się wydają wiarygodne, a niektóre nie. I taki, który mi się wydaje niewiarygodny, właśnie ściśle się wiąże z tą polityką i o tym chciałem powiedzieć, bo jest takie rozróżnienie w filozofii, w myśli politycznej, w socjologii na totalitaryzmy twarde i miękkie. I zwraca się uwagę na to, że na przykład taki hitleryzm był totalitaryzmem twardym, w takim sensie, że tam była przemoc, były mordy, było po prostu prześladowanie obywateli, władza totalitarna w wydaniu bezpośrednim. Ale jest też teoria, o tym pisał na przykład Martin Heidegger, że istnieją totalitaryzmy miękkie, to znaczy one opierają się na totalnej władzy nad życiem obywatela, ale bez stosowania tych środków, bez stosowania przemocy, bez zabijania ich. I to jest tak, jak mamy na przykład te dwie książki, one są często zestawiane ze sobą. Rok 1984 Orwella i Nowy Wspaniały Świat Huxleya. To właśnie, no jakby one dotyczą innych rzeczy, więc to jest trochę naciągane zestawienie, ale w pewnym sensie jako ilustracja można to przedstawić w taki sposób, że ten rok 1984 on ukazuje totalitaryzm twardy, a ten świat Huxleyowski, Nowy Wspaniały Świat, ukazuje totalitaryzm miękki poniekąd. I mi się wydaje, i to są też dwa klucze do interpretowania współczesnego świata, który bardziej przystaje do tego, żeby rozumieć współczesny świat. I według mnie zdecydowanie ten klucz Huxleyowski. I jeżeli my się przyglądamy współczesnemu światu, jego ewolucji, to powinniśmy o tym myśleć w kategoriach totalitaryzmów miękkich. To znaczy, wydaje mi się, że w tej chwili mamy do czynienia z czymś takim, jak praktycznie totalna władza nad życiem obywatela. I zawsze to było dla mnie zagadkowe, kiedy ktoś postrzega te różne przemiany polityczne w naszym kręgu cywilizacyjnym jako jakiś postęp cywilizacyjny, w takim sensie, że
my jesteśmy humanistami, demokratami i po prostu tutaj się szanuje ludzi, dlatego nie ma przemocy i nie ma mordów, bo wydaje mi się, że w ogóle nie chodzi o to. Wydaje mi się, że chodzi o to, że taki sposób zarządzania społeczeństwem jest dużo skuteczniejszy, a prawdziwą miarą totalitaryzmu jest sytuacja, kiedy dojdzie do konfrontacji jednostki z państwem. A jak wyglądają takie konfrontacje, to niech każdy już sobie sam jakby odpowie i niech sam sobie pomyśli o tym, bo też w ostatnim okresie, w tych czasach pandemicznych, myślę, że na przykład było sporo takich wydarzeń, które pozwalają się zreflektować, jeśli o to chodzi. No i właśnie, i ja sądzę, że ten świat Duny jest pokazany właśnie, jeżeli się skupiamy na tym rodzie Harkonnenów, zgodnie z optyką takiego totalitaryzmu twardego, a wydaje mi się, że jest jakby jedna linia ewolucji władzy, takiej autorytarnej, totalitarnej i ona jest zgodna właśnie z tym, żeby ludźmi rządzić w taki sposób, żeby oni byli niewolnikami, byli zniewoleni, byli totalnie podporządkowani władzy, nie rozumiejąc tego nawet i ciesząc się z tego jeszcze. Poniekąd tak jak w tym świecie Huxleya. I wydaje mi się, że jeżeli mamy sobie wyobrażać przyszłość, to będzie coś takiego, co się będzie pogłębiać, co już teraz jest bardzo zaawansowane i co moim zdaniem sprawia, że współczesny świat jest naprawdę w bardzo dużym stopniu dystopijny, chociaż my sobie z tego nie zdajemy sprawy i on nie musi iść w stronę dystopii, bo on pod wieloma względami jest dystopią, tyle tylko, że jest dystopią dyskretną, zakamuflowaną, bo jeżeli jakby nie wchodzisz w konflikty z tymi, którzy rządzą, no to nie dzieje ci się krzywda, jeżeli też wpisujesz się w ramy takiego funkcjonowania codziennego, które w zasadzie są bardzo sztywne. Mówi się o tym, że mamy dużą mobilność społeczną, a tak naprawdę tak nie jest. Sądzę, że to jest tylko takie kuszenie ludzi możliwościami i mydlenie im oczu często takimi możliwościami, które bardzo często są nie do zrealizowania, nie do wcielenia w życie. No i właśnie, jakby to jest coś takiego, co trochę w Dune mi przeszkadza, że ona pokazuje, że te manipulacje będą wyglądać tak, a typ manipulacji politycznych, z którymi mamy do czynienia, on jest właśnie zupełnie inny i jest taki huxleyowski i dyskretny. No to jest ciekawa obserwacja, tak, a tutaj ten baron, jaki taki po prostu twardy władca. Ale jeżeli chodzi w ogóle o te masy ludzkie, bo mi trochę brakowało też w Dunie, i jest tego trochę więcej w dalszych księgach, takiego spotkania się z takim zwykłym człowiekiem, czyli jak się żyje i co na temat tego wszystkiego porządku świata sądzi taki zwykły ten hodowca ryżu Pundi z Kaladanu. Mhm. Tutaj rzeczywiście skupiamy się na tych wysokich rodach. I nawet no same Bene Gesserit mówią, one przysiewają ludzi, znajdują te perełki, ale w sumie taki tam zwykły człowiek, te zwykłe masy, to takich nie do końca obchodzi. No i co? I jak to wygląda z perspektywy takiego zwykłego człowieka? No nieciekawie generalnie. To jest bardziej może opisane właśnie w 4. książce, gdzie jest właśnie ten Leto II. No to wciąż cały czas jest ten świat okrutny, w którym jednostka ma bardzo, bardzo małe pole manewru. No tutaj w tej pierwszej książce to no w sumie Fremeni, bo tutaj spotykamy się z Fremenami, no to dla nich też jest to życie takie, no mają może jakiś ten cel, jakąś wizję, ale takie codzienne życie, no przynajmniej dopóki nie spotykają na swojej drodze pola, to nie widzą jakby też możliwości wyjścia z obecnego stanu rzeczy. Mhm. No tak, no ciekawe jest to, o czym rozmawialiśmy już wcześniej, że ten świat Duny w takim sensie politycznym, on jest taki bardzo klasistowski, to znaczy są klasy społeczne i w zasadzie wszystko się kręci wokół tych głównych rodów, a reszta ludzi jest zmarginalizowana poniekąd. Jest taki temat, który dla mnie jest ciekawy, też wracając do tej eugeniki, inżynierii genetycznej na chwilę, jest taka książka filozofa niemieckiego Jürgena Habermasa właśnie o eugenice i pamiętam, że kiedyś ją czytałem i on mi zwrócił uwagę na coś takiego, co jest oczywiste, a ja w ogóle nie pomyślałem o tym. Mianowicie on zwrócił uwagę na to, że gdyby tak było, że ta eugenika jest dopuszczalna, jeżeli teraz na przykład, bo teraz się pojawiają takie możliwości już przecież związane z inżynierią genetyczną, że można byłoby kształtować cechy człowieka przed narodzinami, ingerować w jego genotyp i jakby zapewniać mu jakieś cechy pożądane przez nas. Gdyby takie możliwości stały się realne, tak pisze Habermas,
to one byłyby wykorzystywane tylko przez bogatych, tylko przez ludzi, którzy mają kasę na to i mogą sobie na coś takiego pozwolić. A gdyby tak było, to ta eugenika stałaby się narzędziem ucisku politycznego na jakąś ogromną skalę, w takim sensie, że to by totalnie pogłębiło rozwarstwienie społeczne. W takim sensie, że mielibyśmy takich ludzi z wyższych warstw społecznych, jakieś tam dzieci Donalda Trumpa, powiedzmy, i wszystkie te dzieci, poza tym, że będą niesamowicie bogate, będą piękne, zdolne, inteligentne i tak dalej, w związku z tym, że będzie można sobie warunkować te różne cechy ich. I przecież to by było jakby cementowanie tych różnych układów politycznych, takie niespotykane, po prostu niewyobrażalne. I w Dune to jest przecież trochę taki świat, bo tak jest chyba, co? Że ta inżynieria genetyczna, ona jest właśnie dla tych arystokratycznych rodów. Tak, no bo tutaj Bene Gesserit są tylko tą warstwą ludzką zainteresowane, a reszta jakoś przeżyje. Ale o tym, co mówisz, to film Gattaka o tym właśnie mówił, o inżynierii genetycznej. Nie wiem, czy widziałeś. Nie, kojarzę ten film. Kilka osób mi go polecało, ale właśnie go nie widziałem jeszcze. Okej, jest taki jeden wątek w zasadzie na koniec już, który mam nadzieję, że jakoś domknie tą naszą rozmowę i on się trochę wiąże z tym rozróżnieniem na totalitaryzmy twarde i miękkie. Wspomniałem też o tym kanale Horses na YouTube, który ostatnio oglądam jakoś częściej i tam się kilka dni temu pojawił odcinek na temat faszyzmu, na temat tego, czym jest faszyzm. Bo to wcale nie jest oczywiste. Są różni badacze faszyzmu, ale nie wiadomo, jak go definiować. I w tym klipie pojawia się taka definicja, że faszyzm to jest taki system polityczny, opresyjny, który ma mitologiczny rdzeń. I przecież to pasuje do tej Duny jak ulał. Pomyślałem sobie, że fajnie, że w ogóle zobaczyłem teraz ten materiał, bo to jakby pasuje do tej naszej dyskusji. Bo też zetknąłem się z takimi opiniami. Powiedzieliśmy, że w Dunie się wszystko kręci wokół polityki, że to jest najważniejsza sprawa. Ty powiedziałeś, że chodzi o tego charyzmatycznego przywódcę, a ja się też zetknąłem z taką tezą, że w Dunie chodzi przede wszystkim o to, jak mity kształtują rzeczywistość. To się jakby wszystko splata w jakiś jeden korzeń, zdaje się. I no, jakby to rodzi szereg jakichś pytań znowu i wątpliwości, bo kto jest faszystą prawdziwym w Dunie? Czy to jest tak, że to są Harkonnenowie, którzy nie są religijni i po prostu starają się maksymalizować swoje zyski? Okazuje się też nie do końca w pierwszej książce, ale dalej z tego co wiem, że ci Atrydzi sprawują taką władzę trochę. To znaczy to jest taki, nie wiem, czy to jest naciągane, czy nie, możesz dać znać, co myślisz, że to jest trochę władza totalitarna w takim wydaniu miękkim, właśnie PR-owym i że oni wykorzystują te mity do zarządzania tym Arrakis i nie tylko, i do realizacji swoich celów. I że to jest tak, że to jest też taki problem z makiawelizmem, że jakby taka polityka, uprawianie polityki makiawelistycznej zabija własne dzieci poniekąd. To znaczy Atrydzi, oni mogą mieć wyjściowo dobre cele, potem się dobre intencje, godzą się na jakieś moralne kompromisy i to ich stopniowo deprawuje. I czy to nie jest z nimi tak, ja się nad tym zastanawiałem właśnie, zostawiam to jako kwestię otwartą, że oni są tak dyskretnie źli, że gdyby chcieć kogoś posądzać o coś złego, to trudno byłoby ich, na pewno nie na podstawie filmu, a się okazuje, że w zasadzie oni mają sporo za uszami. Tak, no tutaj Paul jakby nie jest dobrym bohaterem i w książce też jest taki fragment, kiedy on, będąc już u Fremenów, on ma taką wizję i on czuje, że jeżeli teraz czegoś nie zrobi, to te straszne wizje, które on już ma, to one się spełnią i jakby ten moment jest przegapiony i on jest też uwięziony, bo on widzi właśnie tą przyszłość, widzi te różne drogi i jakby wszystkie z nich są dla niego tragiczne. I tak, jakby intencje są początkowo może i dobre, ale to jest też taki przypadek, że oni Paul z Jessicą wpadają w taki w ten tryb wydarzeń i są niesieni przez te wydarzenia i potem już jakby nie są w stanie, nie wiedzą jak w ogóle się cofnąć, jak się wycofać, tylko już dalej po prostu realizują ten plan, są niesieni przez tych Fremenów, którzy po prostu potem z każdym momentem stają się silniejsi
i później też rozlewają się na ten wszechświat i ten bohater właśnie się gubi w tym. Już pomimo tego, że Mate jest tym nadczłowiekiem, ma te nadzwyczajne umiejętności, to już nie wie, już jest pogubiony i nie wie, jak z tego wybrnąć. No tak, i to jest też tak, że to jest ta fuzja właśnie religii z polityką, tych przepowiedni z polityką, właśnie ten mitologiczny rdzeń władzy i że to, jakby spoilując trochę, prowadzi do tej świętej wojny i z tego, co czytałem, to do jakiejś tam skrajnej destrukcji takiej we wszechświecie rozpowszechnionej, tak? Tak, bo potem każda planeta, każdy świat, który się przeciwstawia Polowi jako imperatorowi, no to musi zostać podbici, a ci Fremeni dzięki temu, że żyli w takich ciężkich warunkach i są świetnymi wojownikami, no to są bardzo, bardzo skuteczni w tych podbojach. Dobra, i co? Chyba tutaj postawimy kropkę i już skończymy, Tak, co? tak. Dobra, to dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Również bardzo dziękuję, miło było porozmawiać o Dunie. Ale zdaje się, że jeśli chodzi o te nasze tematy, to no to co? Zrobiliśmy tak, jak zamierzaliśmy. To znaczy, ja się cieszę, że omówiliśmy tych 5 takich obszarów tematycznych. Tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że można byłoby przygotować kolejne 5 i kolejne 5 i naprawdę ze 20 takich jakby grup tematycznych moglibyśmy zebrać spokojnie. No a ja mogę powiedzieć tylko tyle, że jak kogoś takie rzeczy interesują, o których ja się starałem mówić, to żeby do tej książki właśnie Dune and Philosophy zajrzeć, bo tam to jest rozwinięte i tam w podobnym tonie są omawiane jakieś inne wątki.